A witam. Problemy były z mikrofonem. Nie wiem, co to się stało. Trochę dzisiaj starałem się nad OBS-em popracować, ale niestety muszę zasięgnąć pomocy, niestety, u specjalistów od OBS-a. Żeby nie orał tak SSD-ka, tak? Dlatego też tak późno zacząłem, kurczę. Jeszcze wywaliło nas. Bo nie wiedziałem, co z tym dźwiękiem się dzieje. Ojku. Ale już jesteśmy. Nad OBS-em popracować, ale niestety muszę... Cześć Kasia, Becia, Sławek Fresh, cześć. Kurczę, wszyscy zostali na tamtej transmisji. No trudno. Jak się zorientują, to przejdą. Może ja wrzucę o tej transmisji informację. Cześć Edytka, dobry wieczór. Trochę mieliśmy awarię. Co tu, moja twarz się nie rusza? No. Halo, co się dzieje? Ej. Kurczę, co jest? O! Witaski, witaski. Awarię mieliśmy. Puszczenie Putin kujlo to... Zaraz prawa autorskie wchodzę. Putin kujlo, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Putin kujlo. Awarię mieliśmy. Puszczenie Putin kujlo to... Też dodałem zdjęcia. Zaraz prawa autorskie wchodzę. Oj. Też dodałem zdjęcia z paczki na grupie. O, no fajnie. Cześć Kenji Price. Trochę awarię mieliśmy. Nie mogłem mikrofonu uruchomić. Musiałem gdzieś tam w ustawienia Windowsa napraw mikrofon. I się udało. Grzebałem dzisiaj trochę przy OBS-ie i pochrzaniłem coś. Siemaneczko, siemaneczko. A, czyli nie muszę na materiale zarabiać, żeby jakąś tą super chat, jakby ktoś kiedyś chciał, nie? I tu jakiś jeszcze super chat, jakaś super naklejka, nie wiem. Co to jest? A tu są jakieś animacje. Ale to was nie namawiam do tego, bo to jednak kosztuje. Ale mam włączony, w razie co. Ciekawe, czy jak puszczę teraz piosenkę, ale to nie będę zarabiał na reklamach, a chyba te pozdrowienia z super czatu to będą do mnie szły, nie do tamtych cymbałów od tej piosenki, nie? Przepraszam. Informuję, Piotr Ksycki zgłosił stream Zebola na YouTube i zgłosił też ten kanał Zebola na policję. Mnie groził na priv. Uważajcie na niego. Pozdrawiamy policję. Pozdrawiamy policję. I co? Zgłosił, że TVP World puszczam? Co tak późno? Awaria była. Mikrofon wysiadł, wszystko wysiadło. Cześć Palzuana. Jakiś, nie wiem, coś ten człowiek, nie wiem. Co on się czepia mnie? Ten Piotr Ksycki, czy jakkolwiek on się nazywa. Żeby sobie odpuścił. Niech sobie zgłasza. Ja na policję tu nic złego nie mówię.
Wręcz reklamuję ich. Ta 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 Putin hulo. Nie puszczam tej piosenki, bo zaraz. A czekajcie. Zarządzaj filmami. Jak ktoś będzie wchodził, to niech sobie najpierw obejrzy. A nie, na tych streamach to nie będziemy zarabiać, bo tu korzystamy z nie swoich materiałów. Co temu Piotrowi Ksyckiemu się stało? Co on taki? Zebol, pokaż się, bez ciebie to nie to samo. Nie ma mnie teraz? Jestem. Oj. Nie chciałem tego puszczać. A, bo ja wszedłem w stary stream. Oj, muszę mikrofon przyciszyć, bo go strasznie przygłośniłem. Jak mi nie działo. Dobra, wrzucimy ten TVP World. Czy co tam? Fajnie się zaczęło, ale ciapka zrzuca różne rzeczy ze stołu. Ciapa! To nie jest zabawka twoja. Cholera. Co ja chciałem zrobić? Bo już nie pamiętam. A, mieliśmy włączyć TVP World. Tak fajnie się dzisiaj zaczęło. To widzisz, że kod zrzuca nie możesz podnieść? Gosiu, prowadzę streama, no. Ale słychać cię, Gosiu. Twój głos idzie w świat. Trudno. Możesz się zaopiekować dzieckiem trochę. Dobrze. Ja muszę przychodzić z drugiego Tu tylko plastikowe pudełko. No ale by ci chulgotało. Widzicie? Przerąbane mam. Ty czy ja? Ja. And defended by artillery and Spanish infantry. The position had to be forced and the way to Madrid opened, and quickly. Turning to his Polish escort squadron, he told them to take the position. Off they went and did it. French infantry advanced and supported the light horsemen. Napoleon entered Madrid a few days later. At the cost of a few dozen officers and men, the bravura action paid off. The Polish reputation soared then and later in the Piotr dark days of Ksycki partition. normalnie tam Charge passed pozytywnie into pisał legend. pod What's filmami, my favorite cześć i tak charge? dalej, Well, that's the a one potem at the tak nagle Battle of zaczął dziwnie. Albuquerque a few years later. Nie wiem, o But co mu that's another chodzi. story. And charge. November the 30th, 1939. Natalia dostała się na the listę Soviet invasion of do OSP. Finland. The O, Ribbentrop fajnie. Molotov Pact still had a few secrets to divulge in 1939, and the division of Eastern Europe into German and Soviet spheres was won. Finland fell into the Soviet sphere, although Paweł! many suspected Hello, this already. hello, Soviet привет! Russia then invaded Finland because of Dobra, long-term territorial puszczamy. demands. The Soviets thought Co it tam would be a prawa? walkover, Niech se but oni they were zarabiają. ill-prepared, Tylko wtedy, ill-equipped and nie wiem, overconfident. jakieś The Finns ewentualne responded te with swift guerrilla-like tactics. dolarki, that co są split na up the czacie, Soviet to armored nie wiem, columns czy to and w ogóle do destroyed mnie them. będzie It szło, was więc all over nie in the wpłacacie spring, nic. and all it achieved was the expulsion of the Soviet Union To jest from włączone, the ale League of Nations, tylko żeby pushed YouTube Finland widział, into że the German żeby orbit, promował and bardziej left stream, thousands nie? of frozen Soviet corpses in Finnish forests. In 1941 the war continued, with bitter fighting lasting Przyciszymy until to. 1944. A puścimy naszą piosenkę. Po prostu, no tam są prawa, nie, ale
Trzeba by było ich poprosić, żeby odkupić, żebym mógł puszczać u nas. Czekaj, gdzie ten płód? La 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 la. La 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 la. Dobranoc! Kędzi z pracy będzie wpisał. La 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 la. La 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 la. Ja Piotra Krzyckiego nie zgłaszałem. Co on się mści? A to Putin chujlo. To jest hymn. Paszkiewicz. Hello. Zaraz będą wiadomości. Putin is a dick. Putin is dick. A, to zapętlone. To ja muszę wyłączyć, bo to zapętlone mam. Dobra. O, jakieś melodyjki dostałem. Hello, Jarosław Paszkiewicz. Paszkiewicz. Jarosław Paszkiewicz. Where are you from? Skudaty. Z Litwy? Or Ukraine? Or Russia? Czekajcie, włączę tego wiadomości, nie? Po angielsku najpierw będą. O. Zebol LTA. Nie zdąży... A, był Salius. Okej. Thank you. And the world news is back. I'm Karolina Pajączkowska. Welcome once again. Up next, Mam nadzieję, że Piotr Krzycki zdaje sobie sprawę z tego, że składanie fałszywych zawiadomień to się może kończyć dojechaniem jego przez policję, tak? Aresztowaniem i sprawą. Może nie aresztowaniem, ale sprawą na pewno. A jak będzie mnie pomawiał, no to porozmawiamy inaczej.
Także Piotr Krzycki. On Tuesday, Daj during the spokój. opening of the panel The Leaders for the New World, as part of the Ja cię nie Planet banowałem. Budapest 2021 conference kto cię devoted to zbanował. sustainable development, Polish President Andrzej Duda emphasized that he was pleased that the Visegrad Białoruś! Group, in Hello, addition to a forum for Białoruś! exchanging Free experiences Białoruś! and Żywie working out common Białoruś! positions on issues important for the future of the region Żywie! and the EU, had also become a platform for important decisions on other, wider topics. Poland protects not only its own borders, since it is also the border of the European Welcome Union. to This way we Around the fulfill World our Chat. obligation. Simultaneously, we are protecting the NATO borders. The president pointed out that the 30 years of the existence of the Visegrad Group show that member states were able to give their community development impulses thanks to the dynamics and potential of well-educated, talented, creative and hard-working Nienacina. citizens. Oj. Planet Budapest 2021 Hello, is a Svetlana. conference organized by Hello, Visegrad my Group friend. countries that operate in sectors related to the subject of sustainable development under the patronage of the President of Hungary. Ja nie piję nic. During the Widzowie recent wiedzą, few weeks, bo a już severe mówiłem. migrant Długo nie crisis piję. was formed at the Zaraz Polish będzie 2 lata. Belarus, the Lithuanian Belarus and the Latvian Belarus borders. The EU cannot just stand by and witness. We have to get prepared. We have to protect the EU borders and also our common values. Energy, environmental Ludzie nie mają protection, własnego the życia. paths for the recovery of Visegrad companies Jak from the mnie raz COVID-19 zbanowali pandemic gdzieś, and the possibility uznałem, że to of niechcący, adapting czy- to the principles of sustainable development Czy were among za the szybko most ktoś important zareagował, to topics pisałem discussed at the odwołanie. conference. Nie zawsze się udaje, bo tak Stephen nie zawsze Bancel, czytają te CEO of maile, nie? Moderna, the COVID vaccine Ale żeby się od razu producer, tak warned przejmować of the i difficulties atakować in kogoś. tackling the Omicron new variant. His remarks came on the Co tam back na of an granicy? already nervous No, global zaraz stock będziemy się market. dowiadywać. CEO of ja sam nie Moderna wiem. added to the global stock market gloom when he Ewa stated Bochmu, that current willkommen. vaccines could Hello. struggle in coping with the Omicron variant, Herzlich the latest willkommen. strain of coronavirus. He Willkommen, spoke to global herzlich. media outlets Dobry on wieczór. Monday. Given the Ewa large number of Bochem. mutation, it is highly possible that the efficacy of the vaccine, all of them, is going down. But we need to wait for the data to know if this is true and how much is it going down. The markets had experienced a respite from the recent heavy selling, which were triggered by the emergence of Omicron. Asia experienced the falls first, with South Korea's KOSPI falling 2.4%, while Japan's Nikkei 225 dropped 1.6%. Hong Kong's Hang Seng Index fell 1.6%, and the Shanghai Composite remained flat. However, China's economy on Tuesday showed good news, as its big factories showed all of signs them of a is going recovery. down. But European indexes opened about 1% lower. Oil prices also fell after collapsing on Friday Zaraz damy over jakieś fears that the wiadomości z variant granicy, would nie? hurt energy demand by affecting consumer demand for travel. Both Brent crude, the global benchmark, and West Texas Intermediate, the United States benchmark, fell about 2% to trade below $72 and $69 per barrel respectively. Belarusian każdy kij self-proclaimed ruler ma dwa Alexander końce. Lukashenko has officially recognized Crimea as Russian territory. Jak ktoś będzie This chciał decision came przeciwko amidst mnie increased użyć policji, cooperation between Belarus and Russia and to Western może być fears tak, of future integration of Belarus że with the policja Russian Federation. zjawi się u niego, nie u mnie. de facto. Pamiętajcie, że fałszywe zawiadomienia, Self-proclaimed kłamstwa leader Alexander są karalne, Lukashenko tak? stated that Crimea is legally a Russian-owned Wzywanie territory. I had already said policji that tam, Crimea gdzie is de facto tam, gdzie nie ma Russian, przestępstwa, stated tak? Lukashenko. Zawiadamiania The Ukrainian jakieś fałszywe i tak was dalej. invaded and annexed by the Russian army in 2014, which began the bloody conflict between Russia and Ukraine. Lukashenko's words are especially worrying given the ongoing migrant crisis at the Polish-Belarusian border and the amassing of Russian troops near the border of Ukraine. mają życia Until poza now, Belarus has not internetem. recognized Crimea as Russian. Ukraine and most of Jak the ich spotka jakieś international ograniczenie, community no ale still bez finds the powodu go nie Crimean Republic spotkało. to Nie be wiem, part kto mu of dał Ukraine. bana, The Republic of Crimea ale bez powodu and na pewno nie Sevastopol dostał. are recognized as Russian only by Nowe Afghanistan, sankcje Lukaszenka. Cuba, Nicaragua, Yes, North Korea, very good. Syria and Sankcje very Venezuela. good. And if you thought this Sanction. statement was a firm one, then listen to this. During an economic forum held in Moscow, Russian President Vladimir Putin made several statements accusing the West of being responsible for the deteriorating relationships with his country. He has also warned that certain kinds of help provided to Ukraine are unacceptable to Russia. Dobra,
Ja idę się załatwić. President of Russia, Ludzie Vladimir oglądają Putin, wiadomości has participated z Ukrainy. in an online economic forum on Z Ukrainy czy z Tuesday. Białorusi? During Nie the wiem. forum, he blamed the deterioration of the relationships between the Bo West tu and długo Russia siedziałem, on the chciałem coś Western poustawiać i countries. się nic nie According to udało. him, in the 90s, the relationship between his country and the West was, quote, almost ideal. However, the expansion of NATO to include such countries as Poland and Romania is supposed to have been a hostile act aimed at Russia. President Putin also stated that his country's current tense relationship with Ukraine is another situation which could cause a conflict with the West. He hinted that providing further assistance to Ukraine will be considered by Russia as a threatening act, which Russia will not allow. If some kind of striking system appear on the territory of Ukraine, the time it will take to reach Moscow will be 7 to 10 minutes, 5 minutes in the case of a hypersonic weapon. Creating such threats is a red line for us, but I hope it doesn't come to that. Russia is currently amassing large forces on the border with Ukraine. On Monday, Belarusian Minister of Defense Krenin has announced his country and Russia will organize joint military exercises in South Belarus along Ukraine's northern border, and Belarusian leader Alexander Lukashenko has pledged to support Russia in case of an armed conflict. And how these words stands for Germany? Well, a leaked classified document from German embassy in Washington, D.C. revealed that the country is trying to influence the vote of the U.S. Congress on the annual National Defense Authorization Act. The bill includes provisions regarding sanctions against Russia, with, among others, sanctions that directly target the Nord Stream 2 gas pipeline connecting Russia and Germany. Chodź do taty. Chodź tu. A classified document from the German embassy in Washington, D.C. chcesz na has streama, been to leaked chodź. and revealed Germany's attempts to Chodź. influence the annual National Defense Authorization Act, or NDAA. The NDAA bill is for the upcoming fiscal year 2022, includes provisions for sanctions against Russia in connection with the country's ongoing aggressive stance towards Ukraine, which saw parts of its territory illegally annexed by Russia back in 2014. One of the measures that the NDAA foresees as a way of applying pressure on Russia is the introduction of further economic sanctions. The bill specifically lists the Nord Stream 2 gas pipeline, which has been completed and awaits the regulator's authorization as one of the possible targets for US sanctions. According to the leaked document, German diplomats are trying to convince the members of the Congress not to introduce the sanctions. They are trying to suggest to American lawmakers that sanctions against Nord Stream 2 will actually do Ukraine more damage than good. The reasoning that the pipeline, which would allow Russia to further circumvent Ukraine as a transit country, is not actually a threat to Ukraine, but that sanctions might break up transatlantic unity, which would be, as they put it, a victory for Putin. The document calls for the removal of the NDAA's provision, which would prevent the President of the United States from lifting the sanctions. These provisions were already voted through the House of Representatives and now await Senate approval. Tak pisać trochę naokoło, no, albo skrótowo, Of no. applying pressure on Russia. However, the President of Słucham Ukraine, Edyta. Volodymyr Zelensky, whose country is directly threatened by Russian aggression, has voiced his approval for steps of American legislators, which, in his eyes, can dissuade Kremlin from escalating the conflict with Ukraine. And from Dokładnie, Germany, we no. move to France. RT, as Eric Zemmour, żeby nie wiedzieli ludzie. far-right columnist and journalist, A nationalist, RT to chyba jest officially announced podaj he's dalej, running nie? for president in the Tak jak na tych upcoming elections in Twitterach i France. tak dalej. Zemmour will come up against the current head of state, Emmanuel Macron, and his candidacy is already, let's say, Pisz, causing nie panikuj, controversy. dokładnie. Take a listen. Ewentualnie skróć jakieś słowo Eric Zemmour kontrowersyjne has dla only just announced YouTube'a. his candidacy and he is already sparking controversy. Hundreds of far-left radicals from various Przestaw Antifa literki i tyle. organizations violently protested against his candidacy in Marseille, Nantes and even Geneva, Switzerland, where he was to give a speech. Zemmour became known in France for his bold and controversial statements, including calling unaccompanied child migrants thieves, killers and To się rapists. zastanów. This statement Dobra. actually caused him legal To ja trouble idę, as na he razie, is to stand bo trial jakoś on dzisiaj nie wiem. Wednesday for inciting Często racial hatred. muszę chodzić do łazienki. However, it is his stance Ale na on krótko. illegal migration Także that zaraz wrócę. actually got him much support Kot nie from chce the na razie French przyjść. populace. His promise Na of razie jest harsh nadaktywny. migration policies may actually boost his chances of overtaking Marine Le Pen Ja as potem the przeczytam. leader of the far-right movement in France. It is no longer the time to reform France, but to save it.
This is why I have decided to run for president, to solicit your votes to become your president of the Republic. France has been struggling with huge numbers of migrants from the Middle East, including perpetrators of deadly terrorist attacks like the Bataclan massacre. A radical stance on migration is what gave Zebol a lot of support, as well as a lot of criticism. And now, as promised, the exclusive interview with the head of the Lithuanian government on topic of border crisis and the most important international issues. Take a listen. Russia's responsibility and the issue of regional and European solidarity. What's the Prime Minister assessments of these two aspects? Well, I think that European Union has responded as a solidary union from the very beginning, because what started in August 2020, where Lukashenko stripped his people of their right to vote, the response of European Union was uniform. Nobody recognizes him as some legitimate leader of the country. And after the hijack of the plane that was following from Athens to Vilnius, there were sanctions that have been imposed, and it was done very swiftly, very quickly, and level of agreement was very, very high. And since this hybrid attack started in summer, June, July, first at our border, then also escalated to borders of Poland and Latvia, response of both member states, but also European Commission and European institution was very supportive towards the countries that are facing this situation. And if we speak about responsibility of Lukashenko and Kremlin, then I would say that, of course, this is a direct responsibility of Lukashenko, because he and his regime is going around the world trying to lure more and more people into the flights that are coming to Minsk. But, well, we are not naive, and we know that this methodology was also used by Kremlin in previous years against Finland or Norway. So at least there is the same textbook that they use. In European Prime Minister, that Poland and Lithuania yet coped the immigration crisis or not? Pardon? The Lithuanian and Poland yet coped the immigration crisis. Well, I don't think that we're done. I mean, we're in some sort of a bad stability, I would say, because we all know that there are thousands of people who are stuck in Belarus. Yes, we managed, with the help of European institutions, to ground many of the flights that would be incoming to Minsk and bringing more and more people to Belarus and respectively to our borders. So this we managed to sustain. But we know that Lukashenko is going around and trying to look for new routes in other countries, and we just have to chase after him and try and persuade the countries do not lure into this and do not let their citizens to be part of this. So unless we sort out the situation with the people who are already stuck in Belarus, and then we can start talking about where it began, about release of political prisoners and new democratic elections in Belarus so that Belarusian people could vote, we will not be out of this crisis. And the last question is about relations with China. Yes, we know what we have downgrading relations with Chinese, and we stopped the visas. And what's your European Prime Minister? What we can do, and what we can see the perspective in the future? Well, I must say that I find it a little bit confusing, and I think this reaction is not something I would expect from a country. If you look at the details, what happened is that Lithuania strengthening the ties with Taiwanese people and opened the representation that is not a diplomatic representation. It is used or will be used for strengthening of, first of all, economic, but also scientific and cultural ties between our two people. So I would see that the
This is a sovereign right of our country to do this. We are not canceling or questioning one China policy. So we just take it as a fact. But I would say that I would call this a too strong a reaction. Thank you very much. Thanks. And also, thank you very much for joining us on World News. We are back every morning and evening on TVP World. Goodbye for now. Hello and welcome to TVP World. Days go by and there are still new attacks of the Belarusian special services on the Polish border. Illegal migrants are used in the attacks. Spokeswoman of the Polish border guard, Anna Michalska. We also observed 10 people in military uniforms throwing stones at the Polish patrols. Polish patrols were blinded with flashlights and lasers. Attempts to force the Polish border are linked to operations within the EU, as people smugglers try to smuggle illegal migrants who get across the border into other EU countries. Polish Secret Service spokesman Stanisław Żaryn says this. It seems to be an easy profit. It is not easy because the Polish police catches these people and they hear charges in the Polish prosecutor's office. Some of them are arrested and their cars are seized. People detained by the Polish border guard who are subjected to verification of their personal data, country of origin and identity are placed in accordance with the procedures in closed centers. There was a riot in one of these centers last week. What is very interesting is that also people who are directed to open centers, so those who applied for asylum, are leaving these centers en masse. Once again, the spokeswoman for the Polish border guard, Anna Michalska. People wanted to get out and get to Germany because they crossed the border from Belarus to Poland with such an intention. The reason illegal migrants behave this way is because of their direction of their travel. And that direction is clear. German! 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 This is the result of Germany's long-running Willkommenspolitik, of which Angela Merkel was the author. Let me put it simply, Germany is a strong country and the motive we have to approach this issue with is that we can do it. As we are all aware, Germany tried to impose this policy on other EU countries, which basically did not want it. This, in turn, created conflict within the European Union, which was taken advantage of by Russian specialists in hybrid warfare. They figured that since the migrant issue was dividing the European Union, Putin's regime would attack European Union and NATO countries by artificially creating an immigration wave. Poland, defending its borders, of course, immediately became an object of the Kremlin's disinformation attack. The behavior of the Polish side is absolutely unacceptable. I think that tear gas cannons shooting over the heads of migrants in the direction of Belarus is all an attempt to hide their actions. They cannot understand that they violate all norms of international humanitarian law. These actions of the Kremlin are unequivocally interpreted by NATO, and that is why Secretary General of NATO Jens Stoltenberg met with the leaders of Central European countries. We also discussed Russia's unexplained and unjustified military build-up near Ukraine. We call on Russia to be transparent, reduce tensions and to de-escalate. NATO remains vigilant. We stand ready to defend all allies, and we will continue to provide our partner Ukraine with political and practical support. The position of the countries of the region is as follows. Here is what the leaders of Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Poland said.
The Visegrad countries have assured Poland of our solidarity both in terms of political support and the resources made available. If Poland needs it now, it can count on us. It is very important for us to emphasize our solidarity and to help Poland if it needs it. I hope that this security through the strengthening of the alliance here on the eastern flank, but above all through strengthening of the readiness, is already being realized and will be realized. For example, by strengthening the air policing mission or sending AWACS planes. At the same time, the escalation of tensions on part of the Kremlin is centered around Ukraine, where Russia is openly amassing its forces. This is raising the stakes in the geopolitical game against the United States, which has resumed work on sanctions against German-Russian gas interests, specifically against Nord Stream 2. As it turns out, Germany and Russian diplomacy are going hand in hand on this issue. As we learned recently, the German embassy in the United States tried to convince members of the US Congress not to impose another sanctions on German-Russian interests. Germany is trying to convince US congressmen not to impose new sanctions against Nord Stream 2, the Axios portal reports, publishing an official document of the German embassy in the US. According to Axios, Ukraine has reacted negatively to Germany's efforts. One of Zelensky's advisors said he was shocked, saddened and embarrassed by German attempts to save Russia's most dangerous geopolitical project. I hope that this security through strengthening the alliance here on the eastern flank, but first of all through strengthening the readiness, is already being realized and will be realized. The matter is all the more puzzling because the new German coalition, which is now in power, considers the Russian Federation to be its strategic partner and has stated this explicitly in the coalition agreement. The agreement does not identify Russia as a threat to German security despite its calls on Russia to end its destabilizing policies in Ukraine. In fact, it explicitly recognizes a different threat perception to partners in Central and Eastern Europe and, one might add, Northern Europe when it comes to Russia. And at the same time, it makes it absolutely clear that it intends to increase the flow of migrants to Germany. We want a new beginning in migration and integration policy as is right for a modern country of immigration, the text reads. Concretely, the agreement promises to allow dual citizenship for migrants in Germany, which is currently usually only allowed for EU and Swiss citizens, and also to speed up and simplify asylum and residency applications. Part of the reasons were disclosed in August already by the head of the German Federal Labor Agency. We need 400,000 immigrants a year, so much more than in previous years. From nursing to air conditioning technicians to logisticians and academics. There will be a shortage of skilled workers everywhere, said the head of the labor agency. And this soon may become the official doctrine of the whole European Union, as the new German government not only puts the migration policy at the top of political agenda, but openly claims that the EU, European Union, has to become a superstate federation with its own sovereignty. We use the Conference on the Future of Europe for reforms. We support the necessary treaty changes. The conference should lead to a constitutional convention and to the further development of a federal European state, which is also organized essentially according to the principles of subsidiarity and proportionality and has the Charter of Fundamental Rights as its basis. Sovereignty of Europe is the cornerstone for our foreign policy. As a strong country with a huge population at the heart of Europe, it is our job to ensure this sovereignty of Europe. This is Olaf Scholz, who is about to take a position of the German Chancellor. And this is what we are going to talk about on my show. My name is Michał Rachon, this is Rakrakon, and we are rolling. A very interesting communication pattern or political pattern we see right now. Western European countries declare their support for the Polish and Lithuanian and Latvian effort to defend the EU's borders against the latest wave of migrants. But declarations of this type coming from government circles are drowned out in the liberal media by the propaganda takes of Lukashenko's regime about the alleged inhuman treatment of migrants and the humanitarian crisis, or so-called humanitarian crisis, duplicated by Western activists, journalists, and individual politicians. This is the observation made by my first guest in an article recently published on the TESOL.pl portal titled Poland Defends
the West. Nothing new. Professor David Engels is a Belgian historian and author and senior analyst at the Western Institute in Poznań. Welcome to Rakon, and lecturer for the Faculty of Administration and Security at the Jacob of Paradise University. Welcome, Professor, to TVP World. Welcome to Rakon. Hello, and thank you for the invitation. Professor, very interesting text that you published, and this text rocked through the Polish social media, with a very interesting take on the historical perspective of security operations on the borders of Republic of Poland. But you also claim, and we actually see, that there is a huge difference between the attitude of the official statements of the EU governments and what is the main narrative of the Western media. What are the reasons for this paradoxical situation? Yeah, well, the reasons are, of course, ideological reasons. It is sure that the present Polish government and the majority of the Polish people actually are on a more conservative course, which is absolutely opposed to the leftist liberal doctrine that is valid in most of France or Belgium or Germany. And so I have very often this impression that the West is not really sure whom he dislikes most, if it is Poland and Hungary and of course the Visegrad states on the one hand, or if it is the union between Russia and Bělorusso. And so they somehow are situated between these two extremes. So they are of course obliged to support Poland as being a fellow EU member, a fellow NATO member, and so forth. But on the other hand, this defense of Poland is absolutely opposed to their own view. I mean, since at least 2015, it has been the general view of the political elite of Western Europe that we can't even get enough migrants, and that the more migrants we get and the more open the borders are and the more humane we can consider ourselves. And so seeing a fellow country defending such a border is absolutely opposed to this mindset. And so that explains this cognitive dissonance we have on the one hand between the governments which have to support Poland one way or the other, but on the other hand this whole nexus of media, of individual politicians, of NGOs, who all are, of course, radically opposed to a defense of the eastern frontier, and who insist on letting everyone in and on focusing only on the humanitarian aspects of the whole situation. In your text, you are referring to another observation, because this this migration crisis, or so-called migration crisis, in a way is just an echo of the crisis from 2015. You are referring to the famous words about history repeating itself as a grotesque. In a way, we have this kind of situation because we used to have a flow of migrants in the numbers of millions across the Mediterranean Sea or the southern EU borders, because there is a natural flow of migrants from the directions of Africa and Central Asia. We do not have this natural path. Bo ja muszę swoje myśli słyszeć. Gdzie tutaj Edyta zaczęła coś nam pisać? To jest początek czatu. Natalia do OSP się dostała, czy tam na jakąś listę do OSP. O, serduszka od Kędziego dla mnie i dla żony. Dziękujemy bardzo, Kędzi. Już w imieniu żony mówię, bo ona coś tam ogląda. Edyta Matulewicz, może przywitam się z tobą na początku. Kędzi Price w zemście pewnie zgłosił kanał.
the Belarusian regime and thanks to the support of Russia. Of course, we can always Ale nie point wiem. the fact that the quantitative Na policję to dimensions chyba nie are quite zgłaszał, different tak? Bo between what we lived in 2015 with these faktycznie millions of te people fałszywe on the move zawiadomienia to and się mogą today's obrócić situation przeciwko where alone zgłaszającemu. the means of A do transportation YouTube'a by to sobie może airplanes makes zgłaszać. it quite difficult, of course, to have large masses Zawsze amassed przy tylu somewhere oglądających in będzie the jakiś eastern Polish zgłaszający. forest. Nevertheless, it is also quite sure that Poland Natalia is Wiśniewska. absolutely right in refusing to playing the game of Lukashenko and letting these people enter, Nie because mogą at least spoczywać na laurach. No by dokładnie, trzeba iść do saying przodu. absolute stop, To ty młoda dziewczyna Poland jeszcze can, jesteś, Natalia, nie? make sure that No tak, musisz this być migration młoda i is limited sprawna to some fizycznie. tens of thousands of people Do and that we OSP will not iść have to... a new massive To raczej influx młodsi. that could very soon, of course, not Dobra, kochani, number zbieram not się do only pracy. A, tens of Kenji Price thousands, poszedł do but pracy. rapidly also Kasia i hundreds ja of ciebie thousands witam. if Dobra, the jedziemy border tu is dalej. open and if the news spreads. I mean, the situation was quite similar in 2015. If Mongołowi in z Rosji, 2015 dokładnie. the European Sławek też nations dobrze had napisał. said, no, we do not want any form Bękartowi of illegal Chingishana. immigration. We want everything Potomkowi to go Bękartów through the Chingishana. proper political channels to be Zaraz sure lecę, bo who tu comes in and who comes not in, and to impose also a Jarosław migration politics Paszkiewicz. more, A, bo wtedy leciał jeszcze muzyka. on the basis of what Australia has. Nasz Then kolega I'm quite sure z we would Białorusi, never have seen Jarosław millions of Paszkiewicz. people on the move. This world Nowy would have widz. spread very rapidly, and after some tens or perhaps maximum 100,000 of people, all the others would have known, no, that is not possible. They defend their border, so we stay where we are, and we use the facilities that exist in our countries through the embassies and through other institutions in order to legally demand some forms of asylum. So I think that is a message that Poland has very clearly shown, and which has to be added also, Napisałabym which coś, Hungary ale has also very Sławek, clearly shown żeby by się defending its wypowiedzieć, borders also in to już bym musiała napisać. and to pisz. it can't stress Dobra, enough that będę this is an pisała, important może mnie example nie for the pogonicie, Western ale European muszę, population, bo which się has been uduszę. fed on the narrative Jak coś, to blokujcie we cannot komentarz. defend our borders in the modern society. Chyba nie Now będzie we tak have źle. seen that- Przewijam dalej. There's a question if this is a real example, because you placed on your social Zebol, od media dzisiaj mamy a lok very interesting w picture Niemczech. with a Wszystko very zamknięte, interesting znowu ludzie comment. We can zbankrutują. show it in a second. Zaraz będzie u was. That Już the- nie mam the- słów na to. the- A, bo ty tam w the Niemczech fact siedzisz. that the Polish border is being protected Tylko right now, and zawsze the fact bierzcie that the namiar na part to, of the migrants are że coming my, back to the zwykli Iraq, obywatele, means that borders tak can naprawdę be protected. And nie this wiemy is exactly wszystkiego opposite o tym, were co się things dzieje, that tak? were said back in Wiemy, że jest, 2015, when we've heard that there is no wiemy, że way jest to zaraza, protect tak? the EU borders, because this just Ale nie cannot be dysponujemy done. wszystkimi Actually, this danymi. whole situation shows Może nie chcą nam też podawać, borders can be żeby nie było jakiejś paniki większej, tak? And it puts authors of I the może words bardziej from im się opłaca, 2015 in very nie wiem, awkward stracić na gospodarce, niż Yeah, stracić, nie wiem, absolutely. I ludzi. mean, No nie wiem. For many people in Western Europe who may perhaps still have believed that their elite, like Angela Merkel, Kasia, teraz będę somehow dociskać boosterem. could be Kasia, believed u nas in, and również that restrykcje indeed nowe. borders cannot be Tak? defended Od grudnia as chyba. well. These people now Jakieś have been restrykcje. shown by the example George of Poland, Michael official exactly as video. was the case before with Hungary Tu also, fanki, that Zebol, borders zobacz. can be defended. Na Of przywitanie. course, there is Nie, always nie some możemy form of George'a quantitative Michaela puszczać, difference between bo będzie od razu quite limited drugie, Polish, no będzie zdjęcie kanału. with some tens of thousands of migrants, Jakieś takie this niezachodnie enormous piosenki, space where this to is tak, ale more difficult also nie coś to takiego. ensure any form Disco of polo defense, ewentualnie. but nevertheless, I nie Stachurskiego, niestety. Kasia, Kasia, przecież o to chodzi, by gospodarki pękły. To dopiero początek ucisku. No jest taki jeden gościu, co w Niemczech to wszystko, chyba jakiś przedstawiciel światowego tego, Banku Światowego, czy jakoś tak. No nie wiem, są takie różne teorie o nowym porządku. Many forms of exceptions, of humanitarian aid, Dobra, lecimy dalej. letting some people in, showing at least Kasia, small przecież o to children, chodzi, letting by journalists gospodarki be there, pękły. in order to erode step by Wierzchołek step góry this lodowej. border defense and, Być może w tym wszystkim chodzi o reset długów, tak? decisions in 2015. Zobaczcie, jaki świat jest zadłużony. Jak na przykład USA jest zadłużone u Chińczyków.
W sensie Chińczyki posiadają bardzo dużo obligacji amerykańskich. In the Western world, we do have an official statements of, for example, German labor agency claiming that Germany needs 400,000 migrants yearly to put their economy on the level Kasiu, that they zamknął want to i keep spożywka, ale wtedy szyby będą bite. Jeszcze European troszkę. Union are going to protect our borders, we are not going to have this big amount of migrants coming into Germany. It means that Kasiu, wszyscy probably it tu looks like już protecting jesteśmy of the zmęczeni tym borders wszystkim, might ile be można. against the official political doctrine of Poczekajcie, bo Germany, coś miała which napisać might Edyta just Matulewicz. explain the reasons for which we have this strange situation right now. What's your take on this situation? Yeah, well, I think that these claims that Nie Germany napisałeś. needs Heidi Ma, migrants is Furgański, purely ideological. from It has Kazakhstan. been shown very clearly, Ja pamiętam that, ciebie. even 1 year after 2015, You are from even Kazakhstan, after letting jeśli dobrze 2 pamiętam. million people into Germany, most of Witamy them Kazachstan. hadn't found or hadn't been given any form of job. Welcome I Kazakhstan. mean, it would have been wonderful normally Dima Furgański. for most enterprises to have this. Kurczę, this tą huge cyrylicę job force, powoli but sobie indeed, przypominam, nie? It is Coraz quite płynniej to suggestive czytam. that, most of Panika them od dawna still i co stay jeszcze? where Edyta they are, Zebol but w they punkt, depend on reset. forms of Najbardziej social zadłużone aid jest or some USA. jobs here and there. So this claim is clearly false, No. and is also even more absurd in a situation of economic decline, which is also hitting Germany very strongly for the moment. We can expect really big problems also in Furgański, all of Europe привет. during the next month because of this. And My for bardzo the moment, lubimy in the journals, gości z zagranicy. we only see one Zawsze information after the other. jakieś źródło informacji w razie co, 10,000 tak? people have lost their job here, 5,000 have lost their job there. The whole automobile sector is crumbling in Germany because of the ecologist take that has been taken by the German government. So I think Germany is much more in the face of Nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. Na pewno zbliża się większa aktywność słoneczna. Chyba wtedy pojawi się więcej cząsteczek radioaktywnych w atmosferze, z tego co pamiętam. Jak promieniowanie kosmicznego będzie więcej, to coś tam się będzie dziać w atmosferze. Może też o to chodzi z tymi maseczkami. Może to wszystko to jest trenowanie nas, żebyśmy coś gorszego przeżyli. A mogłaś użyć jakichś, bo są pewne musiałem słowa dodać do zakazanych. Takie kontrowersyjne słowa musisz skrótami pisać. Bo dodałem, bo żeby za bardzo nie spamowali tutaj. Więc jak możesz to skopiować i, nie wiem, literki poprzestawiać. No właśnie, katastrofy naturalne. Druga rzecz, rośnie aktywność Słońca, ale czytałem też o możliwym, zbliżającym się przebiegunowaniu Ziemi. Czyli wówczas Ziemia nie będzie miała takiej osłony magnetycznej przeciwko promieniowaniu kosmicznemu. Ten wiatr słoneczny czy kosmiczny, jak on się tam nazywa, to ten magnetyzm Ziemi rozgania go tak jakby, żeby on omijał Ziemię, tak? Natomiast jak będzie przebiegunowanie, to będzie wiele lat, nie wiem czy nie dziesięcioleci, że nie będzie bieguna północnego, bieguna południowego, tylko będzie wiele słabych biegunów. Wiele słabych biegunów i dojdzie do zamiany, czyli biegun północny będzie na południu, a południowy na północy. I najgorszy jest ten okres tej całej przemiany, który trochę trwa. I wtedy chyba ten wiatr słoneczny to promieniowanie jakieś.
dwutlenek węgla w atmosferze jakoś się przetwarza w jakieś radioaktywne cząsteczki, czy węgla, czy czegoś tam. Ponoć są cykliczne. No, no tak, tak. Zmiana biegunów Ziemi, tak, tak. I wtedy to promieniowanie kosmiczne nie jest tak od Ziemi odpychane, wpada w atmosferę i coś się z dwutlenkiem węgla dzieje w atmosferze. I jest taka teoria, ale to jest teoria, ja tego nie wymyślam, nie? Nie mówię, czy to może być prawda, czy nie. No spiskowa teoria, ale niektóre mogą być prawdziwe, albo część teorii może być prawdziwa. Że po to właśnie, nie po to walczą, żeby chronić klimat na Ziemi z tym CO2, bo CO2 nie ma tak wpływu na ocieplenie. Są inne gazy gorsze od CO2, na przykład metan. I chodzi o to, żeby wyeliminować jak najwięcej tego CO2, żeby jak ten wiatr kosmiczny będzie docierał do atmosfery ziemskiej, żeby po prostu tych cząsteczek promieniotwórczych było jak najmniej. I być może będą takie okresy, że będziemy musieli się zamknąć w domach, pozaklejać okna i tak dalej. I być może do tego chcą nas przyzwyczaić, żebyśmy po prostu gromadzili zapasy jedzenia i tak dalej. Do tego wszystkiego zachęcają i w Niemczech, i w Chinach, i w różnych państwach, tak? Więc wiadomo, nie wiadomo. Cześć, rymcymcym. Ale to są tylko teorie takie, nie? Aczkolwiek samo przebiegunowanie Ziemi i tak dalej, to no to już następowało w różnych okresach w dziejach Ziemi. Zebol z tego powodu mogą być kompletne zalania państw, wywołanie się nowych lądów, etc., wybuchy wulkanów. No tak, tak. Może jakaś aktywność Ziemi właśnie wzrośnie. I może to wszystko ma nas przygotować. Bo oni sobie wyliczyli, że tak to by przeżyło 5% ludności, a jak ich przygotujemy, to przeżyje na przykład 15%, tak? Nie, ja tego nie wiem. Salius, no, ja Kazak. No, Dima Kazak. Ja know, you know, I know. Dima Furgański from Kazakh. Saulius from Lithuania. Ja pamiętam już. Dima Tiruski. Nie, no właśnie, tu odpowiedział ci. Dima jest Kazak. Ale u nich jest propaganda putinowska. Opowiadał nam, że już mają dosyć propagandy Putina. Monika K. Dima nie jest Kazachą, jest Rosjaninem, prowokatorem. No nie wiem, na razie nic takiego nie pisał. Zobaczymy dalej. Jak będzie coś pisane nie tak, no to wiadomo. Ale na razie nie widzę powodu, żeby coś się tam... Dlatego na razie przyjmuję to, że jest Kazachem. are aimed at destabilizing and forcing Europe to engage in talks with the dictator. Dima nie rozumie mowu Kazachów. No ale może w Kazachstanie właśnie jest tak jak na Ukrainie, że połowa ludności nie zna, szczególnie ze wschodu, nie zna ukraińskiego, tak? Ale to nie znaczy, że wszyscy są za Rosją. Dużo ich jest, tych rosyjskojęzycznych, ale nie wszyscy. Zebol i tak nas okradną z jedzenia, głodni. Dlatego musimy chronić naszych granic, tak? Thank you for having me.
Przede wszystkim musimy wyżywić siebie. Dopiero w drugiej kolejności możemy zacząć innym pomagać. Nie kłócimy się, Saliu i Dima, nie kłócimy się. Ja na razie nie mam przeciwko... Dima narzekał na propagandę Putina. Raczej jakby był jakimś agentem, to by nie narzekał. Chyba że celowo, no nie wiem. Alzuana, witam nowych na czacie. Oczywiście, witamy wszystkich. 29 osób i 29 łapek. In such a way, Lukashenko also wants to attract attention to himself because he was sort of forgotten in a way because he is illegitimate. Many governments, especially in the European Union, in the Western world, dobra, oni się tam kłócą. Może Saulius faktycznie ma jakieś przypuszczenia skądinąd, ale na razie Dima nic złego nie pisał. Wasilij Albabiewicz. Hello, Wasilij. Dokładnie. Najbardziej proputinowska jest na wschodzie, ale to nie znaczy, że na wschodzie Ukrainy dużo też wyjechało ze wschodu, tak? Ale to nie znaczy, że tam nie ma nikogo, kto by był przeciw Putinowi. Na pewno są takie osoby. W Rosji są ludzie przeciw Putinowi. Ale z reguły to jest właśnie taki podział wschodnia Ukraina, nie? I zachodnia. Alexander Lukashenko reached his goal. He wanted to be treated as a legitimate president of Belarus, which he is not. But he was the partner of a ja tam nie słucham nikogo. Jackowskiego też nie. No no to dobrze, bo jakbyś słuchała tylko na przykład Jackowskiego, to byś przerażona była tym, co zapowiada. Ale nie przejmujmy się. Naprawdę nie ma sensu się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu. A być może to wszystko jest po to, żeby właśnie nam pomóc. Zmusić nas do tworzenia zapasów takich, nie wiem, załóżmy 2-tygodniowych czy miesięcznych w domu. I ja też zachęcam do tego, nie? A co byście powiedzieli, żebym nagrał kolejne szczepienie swoje? Ja zapytam się tam, czy będzie można nagrać. A potem nagram też właśnie... Dokleję do tego filmu, jak się w kolejnych dniach czułem. Tylko to za jakiś czas. Jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Może na początku przyszłego roku. Bo będę przypominającą dawkę brał. Edyta Matulewicz, Zebol. Być może rzeczywiście temperatura sięga już 1,5 stopnia i nie mogą dopuścić, by wzrosła do 2 stopni, bo zostanie nam około 20 lat na planecie. Ale poczekaj, stąd być może ograniczenia, przecież tego nie ogłaszą. Ale przede wszystkim wpływ ludzkości, nawet od 1900 roku, od początku tej rewolucji przemysłowej do dzisiaj, jest mniejszy na atmosferę niż wpływ, załóżmy, oceanów, wulkanów. Jedno walnięcie porządniejsze wulkanu i będzie więcej CO2 w atmosferze. Więc być może, nie wiem, być może wcale nie chodzi o ocieplenie, tylko chodzi o samo CO2 w atmosferze. Ale no to są takie teorie, tak? To znaczy to, że to promieniowanie kosmiczne, jak wejdzie w atmosferę w dużej ilości i spotka się z dwutlenkiem węgla, to widocznie jest zbadane, że to wywoła jakieś cząsteczki radioaktywne. Ten węgiel się jakoś przemieni w jakieś radioaktywne cząsteczki.
presented as actually the money from the regime. Ja po Modenie razy 2. Zjazd gorszy od najgorszego kaca. No ja się po szczepieniu czułem naprawdę źle. 2 dni się czułem tak, jakbym miał znowu koronawirusa. Dreszcze, poty, no wszystko. Ale 2 dni tylko, tak? A jak chorowałem na tego covidka, no to 2 tygodnie tak się czułem. A najgorzej pierwszy tydzień, ale 2 tygodnie byłem masakrycznie chory. Ja brałem tego, Johnsona, ale teraz chyba doszczepić się nie da. Up to $10 million to help these migrants at the border. But we have not seen the same attempt to support Belarusians that have been repressed, tortured, beaten, killed in Belarus by the regime. Właśnie, Sławek, możesz mieć rację, nie? Możesz mieć rację. Bo jeśli to jest biowar, wojna biologiczna między Zachodem i Chinami, no to najprędzej Amerykanie będą mieli, oni są najlepiej przygotowani do wojny bio. Cześć, Tadeusz. A ja czułem się super. Po Pfizerze chyba najlepiej się ludzie czują. Ja wziąłem tego Janssena, bo jedna dawka tylko była, nie? A, po szczepieniu miałem takie objawy. Poczekaj, szczepiłem się, potem poszedłem do pracy. 2-3 dni po szczepionce weszły mi takie stawy, kolki. Normalnie szedłem i tak mnie nagle bolał staw przy stopie, że aż tak utykałem, że aż nie mogłem na tą nogę stanąć. I najpierw na jedną nogę, potem mi się pojawiło to na drugiej nodze i potem jeszcze weszło mi to na kolana. Czyli szedłem gdzieś sobie w pracy i wchodził mi taki ból w kolano, że aż mnie wyginało, że mało się nie przewróciłem, nie? I to było zaraz po szczepieniu. Może zwykły zbieg okoliczności, ale wiecie, było ciepło i tak dalej, więc nie byłem jakiś przewiany, przeziębiony. Więc tak celuję, że to jakiś efekt uboczny. I coś mi tak właśnie atakowało stawy. Coś jak zapalenie stawów nadgarstków. To jest straszny ból. Tylko to było takie, że pojawiało się gwałtownie i nie wiem, na minutkę, na 2, a czasami na dłużej. Że ja kuśtykałem, ledwo łaziłem po robocie. Well, of course, Red Cross is not a part of the hybrid warfare. That's obvious. However, the Gerasimov doctrine consists of using no i teraz później miałem te zasłabnięcia takie, ale to też może być te zasłabnięcia, rozregulowanie się ciśnienia, to może być efekt samej choroby. Thank you very much for your time and for your take on the situation and position of Belarus in opposition on this whole process. Jeśli czułeś się źle, to placebo nie dostałeś. No właśnie, to dobrze. No niestety, swoje trzeba przecierpieć. Saulius, teoretycznie 38 milionów, ale dużo wyemigrowało, teraz trochę część wróciła, no nie wiem, 36, 37 milionów. Na Wikipedię wejdź. Saulius, Wikipedia Poland. Right now. Shocking story. I don't know if all our viewers No, are familiar tak 38, może 37. Ja jeśli przyjmę jakiś zastrzyk, to tylko zastrzyk gotówki. A, właśnie. Tutaj na dole jest dolarek, ale to tylko bogaci. Tylko, bo nie chcę, żeby ktoś mi wpłacał. Ktoś ma dzieci i rodzinę. Najpierw najważniejsze to trzeba swoje dzieci wykarmić. Rodzina na pierwszym miejscu. Bóg, rodzina, honor, ojczyzna. Rodzina też musi być wysoko.
To jest podstawowa komórka społeczna. But instead, you've got a Comey-connected Comey's daughter as a prosecutor. You've got an Obama-appointed judge elevated to the circuit. Masz rację, and now there's Rymcym. no media coverage. No ja żadnej choroby tak nie przechodziłem. Grypa taka podobno była, ale grypa to 2-3 dni i jesteś zdrowy. I po tygodniu czy tam po 2 wracasz do pracy i nie ma żadnych efektów ubocznych. Tylko trzeba przeleżeć, tak? In Lituania 2 800 000. Hello Lituania. 2 800 000. Ale kiedyś, Saulius, kiedyś Litwa była w Wielkim Księstwie Polsko-Litewskim, w którym też chyba Białoruś uczestniczyła. Obecna Białoruś. Ludzie z obecnej Białorusi. Stąd na Białorusi ta flaga ich wolnościowa. Tam właśnie ten herb z tym koniem, to chyba coś właśnie z tamtych czasów. Dolicz około 2 miliony Ukraińców u nas. A, no tak. Saulius, and 2 million Ukrainian working in Poland. And Belarusian now, od jakiegoś roku. Od Goda. Bielorusinów coraz więcej. Zebol, badania naukowe, dr Roberto Melon, twórca szczepień mRNA, białko kolca, spike, jest toksyna i odkłada się w narządach. Namnaża się nieustannie. High-ranking men like Bill Clinton, like Bill Gates, potentially the amount of names that have been Znaczy toksyna może się nie namnażać, tylko chodzi o to, że ta szczepionka się samo namnaża, tak, żeby cały czas pobudzać organizm. Ja w ogóle tak się czuję cały czas chory, wiecie? Jak przeszedłem całą tą koronkę, to tak cały czas się kładę, najbardziej czuję, jak jestem zmęczony i kładę się spać. To takie mam odczucie, jakbym był na granicy choroby. Ale to nie od szczep, tylko już właśnie od czasów koronki. Yes, I know. I working in Norway too. Norway very good. Pozdrów przyjaciół z Norwegii. Tylko nie tego, co tam w tym szpitalu leży, co nas zgłaszał. A tamten to chyba był ruski troll. Hello, Norway. Polaków też dużo w Norwegii pracowało, pracuje. Daniel Lisiński, miotła to jest. Ale kto miotłą jest? Polska też podzielina na kocham tato Luka i no kocham tato Luka. Nie wiem, o co ci chodzi z tą tato Luką. Who is the tato Luka? I don't know. Chyba, że on celowo to pisze, żebym ja wypowiedział te słowa, żeby jakiś potem zrobić sobie składankę. Miotła to jest. Nie wiem, o co odchodzi z tą miotłą. Dr Melon w swojej pracy naukowej przyznał, że wymknęło się im spod kontroli owo białko, ponieważ miało pozostać w miejscu wkucia. A tak niestety nie jest. No może, nie wiem. The strange and very interesting thing is that the whole prosecution, the whole investigation started from a small police report. Ja już jestem za stary na dzieci, także in Miami.
Wolę się zaszczepić. Też z myślą o innych Polakach, tak? Bo to nie należy myśleć tylko o sobie. Chociażby o własnej rodzinie pomyśleć. Edyta Matulewicz, nie strasz Zebola, bo się zaszczepił. No, zaszczepiłem się. I teraz jeszcze idę na powtórkę. Znaczy, na przełomie roku jakoś. Może zrobię film z tego. O! Może napiszę do tego wytwórcy. To może mi tu trochę dolarków wpłacą. Ale nie namawiam, nie zniechęcam. Ja uważam, że każdy powinien to we własnym sumieniu rozważyć. Jeśli jest wojna bio, no to uważam i wywołana przez Chińczyków, no to uważam, że warto. Tymi amerykańskimi właśnie. Bo to, że świat się już od wielu lat przygotowuje, od dekad, do wojny biologicznej, to teraz tego mogą być efekty. Te właśnie preparaty. I chyba najbardziej do tego będą przygotowani Amerykanie. A Rosjanie, Sputnika swojego, to co kraj, to tak naprawdę ten Sputnik to z czego innego się składa. Także w szczepionkach najlepsze jest to, że w końcu w tym roku można spędzić normalnie święta, całą rodziną. Wcześniej był strach o dziadków. No nie było świąt w zeszłym roku. W sensie, ja byłem na świętach, ale tylko u znajomych. Nie byłem u osób, na których mi zależy, tak? A tamci się zgodzili, powiedzieli, że oni się nie boją, to... No to pojechałem do znajomych. Zebol, pracuję w Norwegii z Polakami. O, no to pozdrów Polaków i zapodaj im mój kanał, moje streamy. Saulius, pozdrawiają Polaków w Norway. Cześć Bebol, Zebol nie Bebol. Coś nowego na granicy? O, czekajcie, czemu ten obraz się zatrzymał? Nie wiem, coś się przywiesiło, ale powinno zaraz ruszyć. Tak, już będzie lecieć. Kasiu, nie mam zamiaru straszyć. Szkoda chłopaczka. No, ale jest dorosły i zrobi jak uważa. No ja się zaszczepię. I tak go lubić się nie przestanę. O, to najważniejsze. Jakby mi się coś działo, to przynajmniej z wami sobie popiszę, póki będę mógł. Saulius! You must pozdrawiają Polaków in Norway. Hola, well, Andrzej Defense. Szczypawki Sputnik nie ingerują w genetykę. Ale tam coś z tym Sputnikiem jest nie tak. Bo podobno jak go wstrzikują, to te szczepionki Sputnik są wadliwe. Część tych ala wirusów, które mają udawać oryginalnego, żeby się człowiek uodpornił, to podobno zaczynają się rozmnażać w organizmie. Nie wiem. Jeśli jest wojna bio, to na pewno Rosja nie będzie po naszej stronie. Jeśli jest wojna Chińczyków ze światem zachodnim. Więc, a Rosja co kraj, bo to już jest zbanane, nie? Co kraj to zupełnie inny skład, zupełnie co innego w szczepionce. Także nie wierzcie w te rosyjskie szczepionki. Może gdzieś tam w Rosji faktycznie one działają. Ale nie wiadomo co wyślą, jeśli jakiś kraj zachodni zamówi, albo współpracujący z Zachodem w miarę.
Sputnik szczepionką w Rosji. Szczepionkę w Rosji przejęła armia i utajnili wszystko, więc... No jest teoria, że być może chiński wirus to właśnie jest z laboratoriów rosyjskich tak naprawdę. Ale to tylko teoria. Niebo z Rosji. Monika K. Zostały przebodane różne dostawy do różnych krajów zachodnich, tak? I Zachód się wycofał z tego wszystkiego, tak? Bo się okazało, że no, każda szczepionka inna z różnych dostaw. Zupełnie co innego w niej jest. Więc wiesz, swoim może faktycznie dają dobre. To pojechać tylko do Rosji i zaszczepić się razem z Rosjanami, tym samym. To może można byłoby zaryzykować. Natomiast jakbyśmy my kupili, to nie wiadomo, co byśmy kupili tak naprawdę. A strasznie w pewnym czasie zabiegali, żeby tą szczepionkę Europa brała, tak? A jednocześnie Rosja ma wrogie zamiary już od dziesięcioleci wobec zachodu Europy. Chce go podporządkować sobie. Smoki, to polski wir jednak. Nie wiem, Smoki, co piszesz. Jaki polski? Jeśli już, to chiński. Blinken took to Twitter to thank the Latvian president for their joint effort to strengthen European security and connect Europe with the Three Seas initiative. He also expressed his appreciation for Latvian support for the democratic aspirations of Belarusians. It was a pleasure to meet with Latvian foreign minister Edgar. Kto nie dał, to łapki w górę. Zapraszam. Do subskrypcji to nie namawiam, bo każdy, kto pisze, to chyba ma subskrypcję, bo tak ustawiłem. Rym cym cym, Edyta Matulewicz. Sputnik to cholera wie, co to jest. A tu masz sprawdzone na całej Europie i Zachodzie. Dokładnie. Raczej Rosja nie będzie, w razie wojny jeśli to jest prawda, to raczej Rosja by nam nie pomagała. Jeśli już, to przysyłaliby placebo. Bo powiedziałeś, że ruski wirus. No bo jest taka teoria wycieku z rosyjskich laboratoriów. Gdzieś chyba 2018 czy coś takiego. Gdzieś tam daleko, daleko na Syberii, blisko Chin. Powielasz fałszywe informacje. Nie, ja tylko mówię o teoriach spiskowych. Ja to zaznaczam. Ja tylko mówię o teoriach spiskowych, gdzieś wysłuchanych, na przykład na kanale wideo prezentacje. Nie wiem, czemu się czepiasz. Zamiast normalnie porozmawiać z nami, to się czepiasz. Ja od razu zaznaczyłem, że teoria spiskowa... Teoria, no. Nie, gościu wylatuje. Będzie pisał, że my jesteśmy wirusem Europy. Ja prosiłem na kanale, już nie raz, że nie robimy tutaj wojny polsko-polskiej, kłótni. Jest zagrożona wschodnia granica i nie robimy wojny polsko-polskiej. Czasem się sam wyrwę, nie? Ale staram się nie mówić. O Tuskach, o tych innych, o PiS-ach i o innych, tych konfederatach, tak zwanych. Ochem ty gawarysz. Piotr Krzycki, jeśli to ty pisałeś, to odpuść sobie, dobra? No po co, no? Ktoś cię zbanował, może nawet ktoś przesadził. Ja cię nie banowałem w każdym bądź razie. Ktoś cię może zbanował. Po co robić takie podchody sobie, jakieś złośliwości i tak dalej? Polak gryzie Polaka. No, załóż nowe konto i oglądaj, jak jesteś zainteresowany, komentuj, ale w pozytywnym sensie, no. Odpuść sobie, gościu. Czy to Gucci, czy
Czy Piotr Ksycki? No nie wiem, bo ludzie zmieniają te wszystkie swoje nazwy. Ja nikogo nie zbanowałem. Zebol, dokładnie, jest to teoria i o tym mówisz. Nie pozwól się obrażać. Póki co wiadomo, że był ten wirus w chińskich laboratoriach badany i stamtąd się wydostał, tak? Bo nietoperze nie występują w Wuhan i wcale na tym targu nie było żadnych nietoperzy. Był tam mokry targ, ale bez nietoperzy. Bo to był targ rybny. Bo w tym regionie w ogóle nie występują te... Chyba one 3000 km czy 2000 km od tego miejsca, czy 1200? Nie pamiętam dokładnie. No i trzymali te nietoperze z tym konkretnym wirusem. I modyfikowali go, żeby sprawdzić, co się stanie. Czy jest możliwe, że nadejdzie taka, teoretycznie, czy jest taka, nadejdzie taki wirus, który będzie w stanie wykończyć ludzkość. Ale jednocześnie to laboratorium współpracowało z armią, bo to wszystko było na stronach tego laboratorium. I z WHO, chińskim WHO, rządzonym tak naprawdę przez Chińczyków. Bo na czele WHO stoi gościu po prostu z Afryki, sympatyk komunistów, tak? Już z dawnych lat, jeszcze z czasów, kiedy był w Afryce, a nie w tym WHO. Kto ma torebkę Gucci? Ja nie mam. Ale znam osobę, która ma Louis Vuitton torebkę. Nawet nosiłem ją na ramieniu, jak robiła zakupy. Jak przyjechała do Polski i robiła zakupy w polskich sklepach. To ja trzymałem torebkę, bo tam wybierali sobie ubrania, bo u nas tańsze, jak w Niemczech. W sensie takich niektórych konkretnych marek, tak? Bo nie mówię o tanich sklepach, tanich markach. Na przykład staniki, różne te koronki, to tak jak Triumph w Polsce z reguły jest tańszy. Wódka nie zdrożała, ale Ukraińcy piją samogon, bimber. No, a na zachodzie powinni zacząć pędzić bimber. Bo jak tam będzie lockdown energetyczny, oby on nie dotknął też Polski, tak? Żeby nie sparaliżował ten zachodni lockdown energetyczny, żeby Polski nie sparaliżował. Oby. Bo wtedy można ogrzewać mieszkania. Chyba szwedzka armia czy norweska robiła badania. Ogrzewanie pomieszczeń właśnie takimi amatorskimi kuchenkami na na alkohol. Bo alkohol jak się spala nie wytwarza dużo tlenku węgla, tak? No i jest możliwe. Także wtedy taki czysty spiryt, nierozrobiony bimber może się przydać, żeby ogrzać pomieszczenie. A taką maszynkę to można zrobić z puszek, nie? Żeby ona grzała cały czas. Lekko okno rozszczelnić i grzać się. Bo przecież kozy w bloku nie postawimy. Jak ktoś w domu mieszka i nie ma pieca na drewno, to sobie jakąś kozę albo jakiś odpowiednik kozy może postawić, ale w bloku to nie bardzo. Ja będę uważała jednak, że było to celowe i jest broń B. Też tak uważam. Też tak uważam. I dlatego uważam, że warto jednak zaryzykować, bo nie są to idealne też te preparaty, którymi nas szczypią, tak? Ale uważam, że jednak lepiej wziąć, więcej jest za jak przeciw, według mnie. No, każdy musi sam to rozważyć. Na zachodzie to Polacy mogą gonić księżycowe, raczej tubylcy nie w temacie. Wasilij, tato lub... No, Wasilij!
Zebol next president. Zebol. Tak mówił. Tak mówią. Nie, ale ja nie chcę być. Nawet takim wirtualnym kandydatem. Po co mi to? No to co? Raport z granicy, nie? Sobie włączymy. With third quarter profits up 40%, but way down on investor expectations, developer CD Ale może w drugim oknie. promising new adventures for Cyberpunk and good news for O, taki oglądam kanał teraz. Fundacja ECPU, Polska, łowcy pedofilii. Wczoraj tak wpadłem na taki film, ale mnie to wciągnęło, bo oni jadą i jeszcze rozmawiają przed przekazaniem policji, wyciągają jakieś informacje. Jakoś się tak wciągnąłem, żeby to oglądać. Sam bym może jakby gdzieś w Warszawie wyłapywali, to bym się przyłączył. Jeżdżą po całej Polsce, wcześniej piszą jako dzieci, udają dzieci i wyłapują takich. No chorych z boków, no. Czekajcie, tu sobie w OBS-ie włączę drugie okno. Ktoś może po angielsku czytać opisy. Parapapa, parapa. O. I włączymy raport z granic. Raport z granic, czekajcie. Back then, CD Projekt Red, which also produced the Witcher 3 series, had a market capital of over $11 billion, the most valuable company in Warsaw Exchange, orchestrating giants like PKO Bank Polski and copper plant KGHM, companies which employ tens of thousands of employees as opposed to its 800. But then, after the launch, Sony removed Cyberpunk from its eShop as PS4 players. Powinienem w opisie pisać, że od nich pożyczam te materiały. Później to będę musiał pouzupełniać. Bo w jakimś materiale to napisałem, a później przestałem. Paul Zebol. Paul Zebol. Thank you, Wasili, za poparcie. Rym cym cym. Dobre, aż mi opadły tatuaże. Tu mogą opaść? Myślałem, że cycki mogą opaść. Ale tatuaże? Czekaj, Zebol. Oni też są lekko podejrzani. Mam mieszane uczucia. Czy to czasem nie jacyś naciągacze? Ale kto? Bo straciłem wątek. Balzuona na prezydentkę. No nie, pierwszą damą będzie moja żona, nie? Balzuanę wezmę na tego, jak to się nazywa? Ministra prezydenckiego. On Monday, the National Bank of Hungary imposed a fine for regulatory violations on Russian Sibir Bank. Utworzymy rząd cieni. Ale nie będziemy walczyć z rządem, bo nie robimy wojny polsko-polskiej. To będzie rząd cieni wsparcia polskich służb. O, na granicy. O to nam chodzi. Innymi rzeczami to ja się nie interesuję. Nie chcę tu być konkurentem, bo zaraz służby mnie dojadą. O! Czekaj, tu jakaś tarcza inflacyjna, to chyba to nie na temat. Zresztą ta tarcza to tylko będzie dotyczyć najbiedniejszych. W sensie, no jak ktoś ma minimalną krajową i jeszcze kilka osób niepracujących, na przykład dzieci w rodzinie. Dobra, czekajcie. Raport ten z granicą. Wait for a minute. Wait for a minute. Tu muszę jakoś jeszcze oprawić to. Kuriera. Edycja przekształceń. Górę przytniemy i dół przytniemy. A i lewo odchylimy. Widocznie coś tam wcześniej innego. A, Twittera pokazywałem i dlatego inaczej było.
Putin hujlo, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Putin hujlo. To attend the 2021 Open Parliament Forum, Taipei's international initiatives, which may bring investment to the likes of Lithuania, and angry reaction from China, which regards Taiwan as its rebellious province. Kurczę, przyda się mikrofon, ale potrzebowałbym DJ-a. A, w ogóle szukam osoby, która ogarnia i ma Adobe After Effects. Mam taki film, może wam go pokażę dzisiaj. I trzeba na tym filmie podłożyć twarze Putina, Łukaszenki, Xi Jinpinga i Kim Jong-una, który będzie psem. Psem z głową Kim Jong-una. Kto zna After Effects, to proszę się zgłaszać na czacie. Ja wtedy udostępnię ten film takiej osobie i ta osoba podłoży te twarze, nie? To jest film ze mną generalnie sprzed paru lat. Ja tam jestem z magiczną różdżką i zwalczam wampiry. Taką miałem fazę, nie? Więc jak ktoś zna Adobe After Effects albo inny program, w którym jest w stanie to zrobić, podłożyć te twarze, to jest dosłownie, nie wiem, z 10 sekund czy 8 sekund fragment tego materiału, gdzie to trzeba podłożyć. I wtedy to będzie śmieszne, że Zebol przegania tych bandytów, nie? Także ktoś ma takiego znajomego, nawet sam nie jest, ale ma kogoś takiego i ta osoba byłaby w stanie poświęcić, nie wiem, bo to trzeba poświęcić jakieś pół godziny czy godzinę dla fachowca, nie? Żeby to dobrze zrobić. To wówczas w takim materiale ta osoba będzie mogła, nie wiem, umieścić nazwę swojego kanału, na przykład YouTube. I to się pojawi na moim kanale, ale będzie reklama tej osoby u mnie, tak? I też w opisie filmu dam, że ta i ta osoba, czy ten i ten, właściciel tego i tego kanału takie ładne podkładanie twarzy umie robić. Czekajcie, zaraz będzie raport z granicy. Zdjęcia zmniejszę. To na razie nie jest potrzebne tak bardzo. To pomniejszę, to schowam na razie, albo tak zostawię. Zaraz wrócę do czatu, bo nie czytałem. Tylko wyciszę najpierw wiadomości te o dodruku pieniądza. A włączymy tutaj. Od początku. I wracam do czatu. To jest raport z granicy. Michał Rykowski, dobry wieczór. Niespokojna noc na granicy. Grupa agresywnych migrantów w Szudziałowie i Mielniku. Kęci już w pracy, już może pisać. Polski. A po więcej informacji w tej sprawie sięgamy do Bartosza Gołębiowskiego, który jest w okolicach Kuźnicy. Bartku, dobry wieczór. Zatem jak minęła ta ostatnia doba? Dobry wieczór. No doba faktycznie pracowita, ale to niech Państwa w żaden sposób nie dziwi, bo takich sytuacji jest cały czas bardzo, bardzo dużo. Cały czas mamy do czynienia z tymi nielegalnymi próbami przekroczenia granicy, a nawet z tymi siłowymi próbami przekroczenia granicy. Także jak ktoś ogarnia oprogramowanie Adobe, bo ja bym sobie to poradził, tylko ja bym to robił z dzień, dwa i zrobiłbym to, ale nie mam tego programu, a ten program jest bardzo drogi, nie?
Po prostu mnie nie stać na ten program. W Mielniku, Adobe After na Effects. odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku, na teren Polski weszło 58 nielegalnych imigrantów, w tym 52 obywateli Iraku. Pozostałe osoby to obywatele Turcji. O, kotki w pudełkach. Kotki to lubią do pudełek zostały pouczone wchodzić. obowiązku opuszczenia terytorium Polski, doprowadzone do linii granicy. I oczywiście do tego także Coś te petardy, suby oczywiście także kamienie ostatnio rzucane było nawet przez 4000. przez reżim Łukaszenki. Ja ci powiem dlaczego. Światło stroboskopowe, lasery puszczane w Bo tyle kierunku osób naszych polskich mundurowych. interesowało to niestety się dzieje się praktycznie każdej sytuacją na nocy granicy na w pewnym momencie. polsko-białoruskiej granicy. A teraz Bartosz nie chcą, żeby ten film, Gołębiowski, moje materiały im się polecały, tak? Bartosz Przy 4000 zawsze będą osoby, które już się tym tematem nie interesują. Nic nie chcą, żeby im to na wyskakiwało. by Także związana z kryzysem dlatego właśnie maleje. migracyjnym, sztucznie wywołanym przez stronę białoruską, miała w najbliższym czasie się aptekarz ustabilizować. Łobody naprawdę Takie informacje nie ma co się tym przejmować. Ja cię nie zablokowałem, jakby co? Przekazał Tylko inny jakiś moderator. Ministra, koordynatora służb specjalnych podkreślił również, że uwierz mi, że ja się tym nie przejmuję, bo to jest normalne. I logistycznym przy takim wzroście z 29 do 4000 ponad, to zawsze będzie spadek, bo znajdą się osoby, które będą chciały, żeby spadło to, tak? W sensie, które nie będą chciały, żeby w najbliższym czasie moje filmy mu się polecały. Bo na przykład jest zainteresowany w tym momencie już inną tematyką. Niszczą ogrodzenia na polskiej granicy. Szlak migracyjny, który jest wykorzystywany przez reżim Łukaszenki do destabilizacji Polski, jest w pełni kontrolowany przez stronę białoruską. A tak naprawdę to zależy mi na stałych widzach. Problemami na unijnej granicy. W rzeczywistości mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną pod kontrolą służb wrogiego. Rzadko się zdarza taki przyrost na YouTubie od 29 subskrypcji nagle do 4000. Bardzo rzadko. Jest bardzo, bo ja rozmawiałem już z kilkoma youtuberami, no i zazdroszczą mi. W najbliższym czasie. I to jest normalne, że w tym momencie jest spadek. Jest spadek zainteresowania tym tematem za granicą, nie? Duża część tych subskrypcji jest z zagranicy, bo ja mam na to podgląd. Rozmawia właśnie o tych sprawach z sekretarzem. On już był blokowany 100 razy. No to już wasza decyzja. Rozmowa telefoniczna z sekretarzem. Bo zaraz będzie się na mnie wyżywał, nie? Rozmawialiśmy o modernizacji technicznej rozwoju sił zbrojnych RP i szczegółach nowej strategii Stanów Zjednoczonych. Nie chcę tu się kłócić z ludźmi. Poruszyliśmy także kwestię Także mam nadzieję, że aptekarz Łobody, że ci wytłumaczyłem, dlaczego spada liczba subskrypcji. Na Ukrainie. Tak możemy przeczytać na Twitterze. Ale stale ministra na mojego streama wchodzi około 1000 osób. Polski nowelizacja ustawy o ochronie w ciągu jednego streama. No dzisiaj późno zacząłem, to może będzie 800. Ale do jutra już w nocy i rano dojdzie około 1000. Tak prawdopodobnie będzie. Zaraz ci powiem. Zaraz wszystkim wam powiem. Końcem czy wygaśnięciem stanu wyjątkowego. Ile w tym momencie mam? Zmiany, Ile weszło? Wzmocnienie ochrony granicy umożliwiają czasowe zakazanie na naszego streama osób. przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz wiadomo, ktoś wejdzie na krótko, nie? Na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy z Białorusią, Ukrainą czy Rosją. Zarządzaj filmami. Będzie wydany w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. W tym momencie 236 osób. Życie o północy niezbędny jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy. 35 pozytywnych ustaw. A i wcześniej, jak uruchomiliśmy, to jeszcze 136 osób wcześniej. Jest nim dzisiaj czyli pułkownik Jakub Maciejewski, niedługo będzie 500. Brygada Strzelców Podhalańskich. A to jest połowa streama. Dobry wieczór panu. Bo jeszcze później wchodzą. Panie pułkowniku, słyszymy o tym, mamy koleżankę z Bostonu. Taktykę. Nie wchodzą po prostu z innych stref czasowych, tak? Prób przekraczania granicy. Ktoś wraca już z pracy i wchodzi na YouTube'a. Ale jednak teraz dochodzi do takich prób. A mnie zależy nie tyle na ilości widzów, jak to zmieniło tak naprawdę, tylko na stałych widzach. Na ilości stałych widzów zależy mi zmianie. Wciąż na tym. Realizujemy patrole wzdłuż granicy, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wykorzystujemy do tego specjalistyczny sprzęt, czy to noktowizję, czy termowizję. Nie tyle tobie tłumaczę, co wszystkim po prostu. Przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych ten sam rejon obserwujemy i nadzorujemy. Po to też jest uruchomione tutaj te dolarki. Na dole w czacie macie taki dolarek. Już samo to, że to jest uruchomione, to już
wspiera tak jakby nasze działania w algorytmach, ale to pewnie zacznie wspierać za jakiś czas, Panie tak? pułkowniku, możemy Przynajmniej chwilę o pogodzie, spadków nie chociaż powinno wiem, być że wówczas. podhalańczycy to jest ten oddział polskiego wojska przygotowany do działania w takich warunkach. Zebol, jesteś kibicem Legii? Nie, nie interesuje się piłką. Zgadza się, no pogoda zmienia się, zaczyna sypać śnieg, ale Ciszej. my, podhalańczycy, jesteśmy na to gotowi. Dobra, jeszcze raz puszczam te wiadomości i nic nie mówię, ok? Bo sam chcę wysłuchać. To jest raport z granicy. Michał Rykowski, dobry wieczór. Niespokojna Dokładnie, noc jest trochę ludzi. na granicy. Grupa agresywnych migrantów w Szudziałowie i Mielniku próbowała dostać się do Cześć, Polski. Daniel. A po więcej informacji w tej sprawie sięgamy do Bartosza Gołębiowskiego, który jest w okolicach Kuźnicy. Bartku, dobry wieczór. Zatem jak minęła ta ostatnia doba? Dobry wieczór. No doba faktycznie pracowita, ale to niech Państwa w żaden sposób nie dziwi, bo takich sytuacji jest cały czas bardzo, bardzo dużo. Cały czas mamy do czynienia z tymi nielegalnymi próbami przekroczenia granicy, a nawet z tymi siłowymi próbami przekroczenia granicy, które link to video, please. Link to video in YouTube. Mundurowych z Białorusi. Posłuchajcie please. Państwo, co dziś mówiła na konferencji prasowej porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej. Podczas zdarzenia to od Magikala w Mielniku, na odcinku ochranianym przez placówkę w Mielniku, na teren Polski weszło 58 nielegalnych Magikal nie nadaje, to przychodzą do mnie. obywateli Iraku. Pozostałe osoby to obywatele Turcji. Te osoby zostały pouczone o obowiązku opuszczenia terytorium Polski i doprowadzone do linii granicy. Wasili... I oczywiście do tego także petardy, Wasili, oczywiście także kamienie stop rzucane spamming nawet przez mundurowych, przez reżim tato Łukaszenki. Luka, Światła okay? stroboskopowe, lasery Stop spam. puszczane w kierunku naszych polskich mundurowych. To niestety dzieje się praktycznie każdej nocy na polsko-białoruskiej granicy. Bartosz... Jak nie możesz wkleić linka, Saulius, jak nie możesz wkleić linka, to wklej YT, czyli YouTube związana z kryzysem migracyjnym i tytuł filmu. Przez stronę białoruską miała w najbliższym czasie się ustabilizować. Tytuł filmu podaj na YouTubie. To ja znajdę. Opublikowanym w mediach społecznościowych You understand, Saulius? Ministra, koordynatora służb specjalnych podkreślił również, że on mówił, że trochę nas rozumie. Prowadzone przy politycznym i logistycznym wsparciu Federacji Już znowu zamknięty? Codzienne próby forsowania polskiej granicy no, są wspierane Ewa to oraz stały gość z Niemiec. przez stronę białoruską. Mamy zawsze informacje bieżące z Niemiec. Współpracują z agresywnymi grupami cudzoziemców, rzucających pamiętam, Ewa. kamieniami oraz I chyba jeszcze Kasia Becia Polaków. chyba też w Niemczech Oprócz siedzi, z tego tego co się niszczą orientuję. ogrodzenia na polskiej granicy. Szlak migracyjny, który jest Chyba, że się wykorzystywany przez reżim Łukaszenki do destabilizacji Polski, jest w pełni kontrolowany przez stronę białoruską. To, co się dzieje, skutkuje poważnymi problemami na 34 unijnej osoby granicy. było przez moment. W rzeczywistości mamy do znowu czynienia z gadam. wojną A wiadomości hybrydową lecą. prowadzoną pod kontrolą służb wrogiego białoruskiego reżimu Łukaszenki przy politycznym i logistycznym wsparciu ze strony Federacji Rosyjskiej. O, thank you. Agresja migrantów i białoruskich służb rośnie. Nic nie To po wskazuje tym na materiale. by Jak to się sytuacja miała skończy, się ustabilizować w najbliższym po prawej, czasie. to puszczę ten materiał. I jeszcze kontekst międzynarodowy tego, co dzieje się na granicy, ale także tego, co dzieje się na Ukrainie. Minister obrony Za 6 narodowej rozmawiał właśnie o tych sprawach z sekretarzem obrony Białego Domu. Dobra rozmowa telefoniczna z sekretarzem obrony amerykańskim. Te protesty są wspierane, inspirowane przez Rosję. Chodzi po prostu w Global Posture Review. Poruszyliśmy także kwestię zwiększenie zamieszania na Zachodzie, osłabienie Zachodu. Sytuacji bezpieczeństwa w regionie, szczególnie na Ukrainie. Tak możemy przeczytać na A skąd wiesz? Sławek Fresh. Mariusza Błaszcza. Że stamtąd pisał. I wracamy do Polski. Ja nie będę tego mówił, bo o ochronie jeszcze mnie za to zgłosi. Tylko na podpis prezydenta. Zgodnie z rekomendacją Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych posłowie odrzucili wszystkie poprawki Senatu. Przepisy zmieniono w związku z zbliżającym się końcem Belgia, ku pamięci. stanu wyjątkowego. O, właśnie zapomniałem. Myślałem, że z Polski. Wzmocnienie ochrony granicy umożliwiają czasowe zakazanie przebywania w strefie nadgranicznej. Bo może nie chcecie zdradzać na szczególnie narażonych przy innych obszarach kanałach. przy linii granicy Można by z było
dodać, bo jest Edyta Matulewicz, to wiadomo, że Polka, nie? Ale jeszcze flagę obok swojej nazwy. Zasięgnięcie opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Wtedy orientacja by była wśród widzów, kto skąd jest. Albo flaga Polski i flaga tego państwa, gdzie się jest. To chyba tak można zrobić, ale nie wiem. Rozmowę z gościem, a jak chcecie, jak nie, to nie zmuszam. Maciejewski, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Na YouTubie chyba raz na jakiś czas, raz na pół roku, czy raz na miesiąc można zmienić nazwę. Panie pułkowniku, słyszymy o tym, że służby białoruskie zmieniają taktykę. Nie mamy już takich jestem w NRW. Jesteś blisko mnie, czy daleko? Przekraczania granicy, tak jak to miało miejsce to ty w Kuźnicy, piszesz tam do Kasi ale Beci. jednak teraz dochodzi do takich prób w nocy. One również są siłowe, ale w mniejszych grupach. Jak to zmieniło wasze działanie na granicy? Ja mam znajomości blisko Liechtensteinu. Teoretycznie jakbym chciał, ciężko byłoby mi w Polsce i nie miałbym pieniędzy, to mogę tam jechać do pracy. Od ręki jestem przyjęty. No tylko najpierw proste prace, takie najprostsze, tak? I dopiero nauka języka intensywna i dopiero po nauce języka jakieś takie trudniejsze rzeczy, nie wiem. Plus jeszcze do tych jazda samochodem czy ciężarówką, przy wykorzystaniu łodzi holownikiem raczej. płaskodennych. Także nasze działania jak na razie realizowane są tak. Thank you, Saulius. Panie pułkowniku, możemy chwilę o pogodzie, chociaż wiem, że Podhalańczycy to jest ten oddział polskiego wojska przygotowany do działania w takich warunkach, a nawet dużo trudniejszych. 4 km do granicy, a ty z BE. Zaczyna sypać śnieg, ale my, Podhalańczycy, jesteśmy na to gotowi. Duża ilość szkoleń czy ćwiczeń w różnym terenie, w różnych warunkach pogodowych. Nasze wyposażenie pozwala nam na realizację tych działań. Sprawdzę, gdzie to miasto. Przy pogodzie letniej, jak i zimowej, czy tak jak teraz, deszcz, śnieg. Oczywiście jakichś dokładniejszych danych do siebie nie podajcie. No bo różni są ludzie. Ćwiczą, czy w Bieszczadach, miasto można podać, chociażby dzielnice na przykład. Brygada, ale nie także te taternicze szkolenia, one również bardzo ważne i bardzo przydatne, chociaż na granicy gór nie ma, ale temperatura już niska. Zgadza się. Te wszystkie szkolenia i ćwiczenia, w których uczestniczymy, pozwalają nam się dobrze przygotować do realizacji zadań. No i teraz jesteśmy w stanie i na miejscu to pokazać. Blisko Danii. Panie pułkowniku, jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda współpraca, jak ta współpraca się układa między Strażą Graniczną, Policją i właśnie wojskiem? Współpraca pomiędzy wojskiem... A to wczoraj oglądaliśmy ten dokument, nie? To były te ataki. Na bardzo wysokim poziomie. Podstawą tego między są innymi w tamten region. Szkolenia czy ćwiczenia, a także realizacja zadań, które były wykonywane podczas uszczelniania granicy, podczas pandemii COVID. Hanower, tutaj. Tutaj mamy nasze doświadczenia, procedury, które zostały wtedy wypracowane. Realizujemy to teraz, doskonalimy. Takie większe miasto, to tam chyba trzeba uważać, nie? W tych środkach komunikacji miejskiej i tak dalej. 21. Brygada szczególnie jak się jest kobietą. Była szkolona w kierunku tych zagrożeń hybrydowych. To jeden z takich oddziałów, który takich szkoleń przeszedł wiele. NRW to nie wiem, co to jest za miasto. Na wasze działania na granicy, bo przecież z tym mamy do czynienia. Zgadza się, mamy opracowane procedury, siemanko, witamy. Różne zakresy działania. Co to jest to NRW? Jakie to miasto? Szkoleń poligonowych, ćwiczeń, czy nawet podczas realizacji zadań, siłach odpowiedzi na to. Szkoda, trochę drogi to jest. Które nabyliśmy do tej pory, w tej chwili pozwalają nam na realizację tych zadań na wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Pan pułkownik Jakub Maciejewski, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, państwa i moim gościem. No to dlatego możemy tutaj porozmawiać, tak? YouTube to tylko narzędzie. Dobranoc, wszystkiego dobrego. Taki stream to jest tylko narzędzie. I informacje z ostatniej chwili, a rozmowa jest jak rozmowa na żywo. Prawie, no nie widzi się. Ustawy o ochronie granicy. No niektórzy wykorzystują to, że są niby anonimowi, ale nie są anonimowi w YouTubie. Podpisał ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Wszystko zgodnie z planem. W razie jakiegoś przestępstwa na czacie, to stanu wyjątkowego w terenach to moment zostaną wyjaśnieni. Będzie możliwe Nadrenia Westfalia. To ja zaraz zakazu chociażby przebywania Nadrenia osób postronnych w tym pasie przygranicznym. To ma ułatwić służbom działanie w tym trudnym terenie i w tym trudnym czasie, bo ta presja migracyjna, choć troszkę mniejsza, to jednak nie ustaje.
No. Duisburg, Essen, Dortmund. Jeszcze mam taki pomysł. Teraz wpadłem na niego. Jakby ktoś ze stałych widzów chciał być u mnie na wideo, to niech sobie zrobi streama i ja tego gdzieś tu kwadracik wstawię z twarzą, czy ewentualnie, nie wiem, w jakiejś maseczce, czy w okularach. Też można tak zrobić, nie? Taką wideokonferencję na YouTubie. Ja te wszystkie osoby zbiorę i poukładam tutaj w ikonkach. U góry na przykład małe ikonki. Oczywiście to tylko jak jesteście zdecydowani się ujawnić z twarzy. Ewentualnie w jakichś okularach i tak dalej. O, mógłbym was w ten sposób zachęcić jeszcze bardziej do udziału, tak? Uzależnić od mojego kanału. Wy byście streamowali na swoich kanałach obraz z kamery. Do tego nie trzeba żadnego programu. Do tego wystarczy po prostu YouTube i tam się z YouTube'a uruchamia przez kamerę. I wtedy ja sobie wytnę, przytnę taką osobę, żeby tylko na przykład twarz była i już. I na przykład w miarę to pomniejszone, żeby to nie było zbyt rozpoznawalne, nie? Jeśli ktoś chce, ale to nie namawiam. A, skończyły się wiadomości. Teraz idzie kolegi z Litwy. Kolegi z Litwy będzie szedł materiał. Już dajemy. Tytuł wklejamy. Ale tu jakieś... A, czekajcie. A, bo ja kopywałem te Nadrenia Westfalia. To tam, gdzie powódź była. O cholera. To współczuję, jak wy tam byliście blisko tej rzeki. Wynieśliśmy się z Brukseli, teraz mieszkamy na wsi. Spokój, cisza, kotki, kurki. O, no to fajnie. A w ogóle pytam się widzów mieszkających teraz za granicą. Planujecie w przyszłości powrót do Polski? Czy już tak wiążecie się z tymi krajami na stałe, tam zachodnimi? Nie wiem, tam się będziecie budować czy kupować mieszkania? Czy ewentualnie tutaj nie planujecie u nas w Polsce po prostu taką sondę zrobić? Można. Bo znam wiele osób, które powróciły do Polski. I znam parę osób, które no, powrócą na starość, tak? Chociaż nie wiem, czy im się będzie wtedy chciało. Ale pewnie będzie im się chciało, bo już tu pokupowali działki, budują się i tak dalej. Znam parę takich osób, także... Czekajcie, ten film kolegi z Litwy. Muszę tytuł znaleźć. Lithuanian Border, ok. Saulius, wait for a second. And oglądamy. Język międzynarodowy. Tyle ile wiem, tyle mówię. Lecimy. O, no to tak samo ich oślepiają jak nas. Ale czekaj, nie. To jest z Polski. Dajcie po radiu głównym, że kamieniami od strony chłodają. To jak ci żołnierze rzucali kamieniami. Skurczybyki. O, widać jak kamienie lecą. Widzieliście? A nie. Czekajcie. Tak. Chyba... No jak trzyma kamień w dłoni, to on się nagrzewa, nie? Może być wtedy taki... W podczerwieni taki ślad może robić na wideo. Poczekajcie. Bo Saulius tutaj podesłał. Tutaj. Lithuanian Border Guards prevent an attempt. A, to skasujemy. A, to już nie jest tytuł.
I teraz 54 sekund. O, jest! No. No. Puszczę jeszcze raz. Chcę się przyjrzeć. No. Dostawca pizzy. No. O, niepotrzebnie to okno. A nie zamknąłem. Czekajcie. Dobra, na razie wyłączymy to. Wrócę do czatu, porozmawiam. Włączymy TVP World. Nie wiem, czy dobrze mówię. Great diversity of materials, furniture, painting, documentation, books, postcards and films will run until February 2022. When in April 2019 the Notre Dame Cathedral in Paris was damaged following an unprecedented fire, the issue of preserving the authenticity of the building was raised very quickly. But did you know the gaming industry was actually considered to help restore the cathedral? How? Klaudia Czerwińska has more on the subject. 15th of April 2019, 6:20 This p.m. video local Lithuania time. At this moment, one of the most catastrophic Belarus events border, in modern Lithuanian history police of Paris begun. and The fire in soldiers. the attic of the Notre Dame Cathedral. Okay. The Thank you worst, very much, however, was Saulius. yet to come. After the fire has ravaged the cathedral, it became clear that reconstruction will be one of the most challenging chapters in the history of a landmark. In total, 5 to 10% of Notre Dame's O, artwork witamy is nowych lost. widzów. It only took 24 Widzę dużo hours nowych for the osób. mighty of the world, however, to collect $1.1 billion to aid Lucyna the Borowska, reconstruction. mnie się pytasz, o After co the tu chodzi, damage czy has been done, a pytasz się o search to, for co ways było to na retain wideo, bo nie wiem. historical and artistic authenticity has begun. To achieve that, many Jak się have kogoś pointed konkretnie out one of the pytasz, possible solutions. Restorers to teaming dawaj up with jego the creators nazwę of the użytkownika, to Assassin's Creed tej franchise, osobie się to Ubisoft podświetla, do kogo jest Entertainment SA, skierowane who in to pytanie. 2014 meticulously Saulius, created dzięki. the world of the Thank you end of very the much. 18th century in Paris in a Dobrze, game że spin-off, walczycie z tym, Assassin's tak jak i Creed my. Unity, including a detailed model of the Notre Koniec z Dame, nielegalnym as mentioned przekraczaniem by the granic game dev involved, przez Caroline przestępców, Doucet, bo oni creating the przekraczają structure was a great honor przekraczając and granice challenge. nielegalnie, są I was przestępcami, pleased tak? to do Łamią that. prawo. It was very exciting. But there was a little A stress co at the tam w beginning, Mińsku nie ma because you really need to be polskiej sure ambasady? that you Czy are tam w tych recreating it Turcjach, as z których accurately przyjechali? as possible, Dlaczego oni because przyjechali it's na so well Białoruś? known. Przecież When Białoruś it came nie to jest w Unii visuals, game Europejskiej. developers did their utmost best to replicate Paris while A może allowing już comfortable mają play. wcześniejsze The zakazy details, wjazdu especially in do case of Europy. Notre Dame, were uncanny. Although the idea seemed great at first, it turns out it A, will be do mnie. almost impossible to No tu execute taki for a kanał number prowadzi. of reasons.
Wiadomości po angielsku, po polsku i nie tylko. Żeby od razu zaznaczyć, że TVP korzystamy tylko dlatego, że nie będzie bana raczej od nich. Jakbym miał z Polsatu czy z TVN-u, to by był ban. Także od razu informuję, że dlatego jest materiały TVP są wykorzystywane. To jest telewizja publiczna za nasze pieniądze pracująca. Także jest szansa, że co najwyżej jakieś ograniczenia dadzą, ale nie dadzą nam bana. Nie powinni. Tym bardziej, że my wspieramy. Tutaj na czacie jesteśmy przeciwko ruskiej propagandzie i wspieramy obronę granicy. U mnie jest 32 osoby, a powiem wam, ile jest na TVP World, na tej stronie YouTube'a. Ile w tej chwili ogląda? O, było wcześniej napisane, a teraz nie jest napisane. Ile ogląda? W tej chwili ogląda i nie napisane ile? 15 osób. Na TVP World ten materiał ogląda 15 osób. I u mnie jeszcze kolejne osoby. No ale to też promujemy tą stację, tak? To jest nowa stacja. A chyba chodzi teraz o otwarcie tej ruskiej propagandy. Im więcej kanałów omawiających tą tematykę, tym lepiej. Także jakby co, to zapraszamy. Ale nie tylko wiadomości. Wieczorami to już potem luźniej gadamy sobie na różne tematy. Bo to się zmienia, teraz 34. Ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ktoś 5 minut, ktoś minutę. Ja to, że chociu... Poczekaj. Uno momento, Dima. I must translate. Bo ja nie rozumiem. Chcę też pojechać do Polski na krakowską kiełbasę. O, żywiecka też dobra. Krakowska dobra, żywiecka też dobra. Jaka? O, myśliwska, no wiadomo, zależnie od wytwórni, nie? Ale mamy dobre wędliny. Może nie najtańsze w tym momencie, bo podrożało. Drożyzna jest generalnie. O, kabanosy. Zapraszamy. The Time of Caravaggio in the collection of Robert Longhi is the name of the exhibition as a tribute Kabanosy, to хорошо. the eminent Italian art historian who created a groundbreaking exhibition on Caravaggio at the Royal Użyłam Palace twojego in niku w Milan skrócie do back in zdania. 1951. The art Nie wiem, o co chodzi. critic brought the artist's name to the foreground after years of being neglected. Besides the master's main paintings, the exhibition includes over 40 artworks by Caravaggio's followers and artists who throughout the 17th century remained under the Zebol, influence zapisuj te of his kanały. original A, style. ta pizza, kurczę. It's already over Dodam for do the ulubionych International przynajmniej, nie? Music Festival Do of obserwowanych. Central Czekaj. Eastern Europe. O, właśnie The miałem third powiedzieć. edition of Eufonia came to an end last Saturday. Ja coś myślę, coś chcę zrobić, a potem zapominam. Za szybki jestem. Recap. Those were memorable 9 days as the third International Music Festival of Central Eastern Europe Eufonia came to an end after a series of exciting performances ponad of 500 many of the widzów musicians from Central w and dniu Eastern dzisiejszym. Europe, Tylko the późno Balkans, zaczęliśmy as well nadawać. as Scandinavia. Jeszcze awaria była. This edition of the festival focused on the period of romanticism seen through different Także lenses chcę się of dzielić classical, tymi electronic informacjami, and tak, jazz żeby music. więcej osób The poznało festival ended on te November informacje. 27th with a lavish performance of the A second potem to wiadomo, że symphony, ktoś also zobaczy known as TVP Christmas World, Symphony, by to late ktoś sobie maestro pójdzie na Krzysztof TVP World. Penderecki, followed by a piano concerto Ale w tym in A momencie minor, więcej opus osób jest u 16 mnie. by Edward Grieg, performed by the Niektóre orchestra osoby z of the zagranicy, National jak się będą Philharmonic interesowały under the Polską, baton of Andrzej Borejko. to już potem sobie wejdą tam. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom tego I'm so grateful to the organizers of this festival for offering me and our orchestra Zebol, ja zawsze swoim patronom z PL wyroby polskie wiozę. Najeść się nie mogą i chwała. Bardzo im smakuje, no.
Jeszcze jak ktoś ma swoją wędzarnię, nie? Wędzarkę, to już można działać. Utwór nazywa się Poranne modlitwy. The piece is called Morning Prayers and is part of a series, Life Without Christmas. This series is composed of 4 parts: morning prayers, daily prayers, evening prayers, and nighttime prayers. Each of these pieces can be performed separately or over a 24-hour period in a church. Na przykład w kościele. The immense engagement of the National Center for Culture in popularizing music O, dobrze, że na tym superczacie to 5 zł tylko. Bo na tych naklejkach to 10 zł najtańsze. Bo ja bym nawet ustawił, żeby można było złotówkę wysłać, jakby ktoś chciał. Bo kogoś może nie stać być na więcej. A słyszeliście o tym, że niektórzy youtuberzy są wykorzystywani do prania pieniędzy? Wiecie, jak to się odbywa? Ktoś, kto posiada nielegalne środki, wysyła takiemu youtuberowi pieniążki. One są tak legalizowane i potem, nie wiem na jakiej zasadzie, ten youtuber oddaje główną część środków z powrotem do tej osoby, sobie zatrzymując 10 czy 15%. Zebol ziewanie jest zaraźliwe. No niestety, ale zdrowe. Trzeba ziewać. Tylko ja zapominam zatkać usta, bo wiesz, siedzę u siebie w domu, nie? Niby z wami na streamie, ale czuję się jak u siebie, tak? Swobodnie. I tak się zdarzy, że sobie ziewnę, zapomnę się. I nie zasłonię ust. Nieładnie trochę, ale... No taki jestem. Przepraszam. Cześć Mariel! Hello! A ja już zapomniałem nawet skąd Mariel jest. The next edition of the festival is planned for November 2022 in Warsaw. To ty, Mariel, z tego Bostonu, czy skądinąd? Domniemuję, że gdzieś z zachodnich krajów, bo pewnie dopiero wróciłaś z pracy. Ktoś wczoraj z Bostonu pisał, jakaś dziewczyna. Więc jak ktoś by chciał pokazać się, zawsze możesz monetyzację ustawić dobre i 5 zł, tyle czasu tu poświęcasz. Ale naprawdę nie namawiam, tak? Przede wszystkim musicie nakarmić swoje rodziny, swoje dzieci i tak dalej. Są osoby, które stać. Wtedy nie bronię. Bo to jest po to, żeby było, bo YouTube z tego ma 30%, tak? Minus podatek. Ja 70, minus podatki. Także pewnie gdzieś połowa wtedy do kieszeni idzie. Ale nie namawiam, bo przede wszystkim na razie to jest po prostu tak, żeby YouTube bardziej polecał te filmy. No zobaczcie. Od jakiegoś czasu mieliśmy 20 osób na czacie o tej porze. Nie? W tym momencie jest 36, 37. Zobaczymy, bo dopiero to włączyłem, tak? Zobaczymy, jak jutro będzie. Więc samo to włączenie tej opcji, że jest możliwa. I włączenie... Tylko reklam nie włączyłem, tak? Bo była ta muzyka. Putin Hujlo, ona ma prawa autorskie. Więc nie włączałem w ogóle zarabiania. Na reklamach. Ale te super czaty, czy jak to się nazywa, to jest włączone. Ja nawet nie wiedziałem, że takie super naklejki są. Ja napisałem wam taką informację, nie wiem czy czytaliście, ja ją może pokażę tu na ekranie, bo tu naprawdę nie chodzi, naprawdę, nie namawiam. Po prostu włączyłem, bo włączyłem, ale nie namawiam. A najchętniej to jakby była taka opcja, że jakbym ja mógł to zmniejszyć na 50 groszy czy na złotówkę, to nawet bym wolał. Grosz do grosza i też będzie kosza, jak to się mówi. A 5 złotych to jednak, no, chleb i mleko, nie?
November jest dużo. 30th, 1939, the Soviet invasion of Finland. The Ribbentrop-Molotov Wszystko to ja bym raczej przeznaczał na rozwój kanału, tak jak to tam pisałem, dlatego ja wam to napiszę. Bo ja tak na jedzenie to na takie rzeczy mam, na paliwo, tankowałem ostatnio. I nie prosiłem żony, znaczy pytałem się, czy ona zatankuje za swoje, ale ja zapłaciłem. The Finns responded with swift guerrilla-like tactics that split up the Soviet armored columns and destroyed them. It was all over in the spring, and all it achieved was the expulsion of the Soviet Union from the League of Nations, na ekranie, pushed żebyście musieli tam Finland into the wchodzić. German orbit and left thousands of frozen Soviet corpses in Finnish forests. A i tutaj, In 1941, poczekajcie, the war przy okazji continued, zaproszę with na bitter swojego fighting streama. lasting until 1944. November the 30th, 39 osób, widzicie jak to pomaga? I też moje inne filmy, te co mają monetyzację, też wyżej są w wyszukiwarkach. O to właśnie chodzi. It was a surprising war, rather reminiscent of our World War II desert films, tanks, infantry and the like, but faster. It was a war that we in the West thought unlikely, as we expected a nuclear war, much faster. How do you define the end of a war? Well, usually someone has to make the decision to put the full stop down. Desert Storm didn't quite end in 1995. The tanks may have gone home, but the involvement stayed until the events of 2001 threw things up into the air once more. Then came arguably the two greatest foreign policy blunders the West had made, the invasions of Afghanistan and Iraq. O, Mirek Strzech to chyba wczoraj ostro tam popił z tymi Chorwatami, nie? Dzisiaj jeszcze nie wszedł. Hej, hej, ahoj. Wpadnijcie na mojego streama z wykrzyknikami. Czekajcie, ja wam przekopiuję to, co ja tu pisałem widzom. Nie wiem. Nie chcę tylko, żeby był hejt, tak? Bo nie chodzi mi tak naprawdę o te pieniądze, tylko o promowanie się kanału bardziej. O. Bo to też, jak jest monetyzacja kanału, to on wyżej ląduje. Jak wam to wkleić tu? Once again, up next, we will be showing you this exclusive interview with Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė. But first, the latest. Może w pasku? Wkleję tą info? Niech przeleci tak. President Andrzej Duda emphasized how important the V4 group is, and he stated that this last 30 years of the group's existence were able the states were able to boost their development and community thanks to dynamics and potential of this well-educated, talented, creative, and above all, hardworking citizens. Take a listen. On Tuesday, during the opening of the panel, the leaders for the New World, as part of the Planet Budapest 2021 conference, żeby jakichś niedomówień nie było, że ja pazerny jestem na pieniądze, bo nie jestem. Ja tak czy siak to tworzę jako hobbystycznie. Zresztą chyba nawet to napisałem. I też chcąc zostawić coś po sobie, nie? Jakbym na te szczepionki zszedł. Border of the European Union. This way we fulfill our obligation and simultaneously we are protecting the NATO borders. The President pointed out that the 30 years of the existence of the Visegrad Group show that member states were able to give their community development impulses thanks to the dynamics and potential of well-educated, talented, creative and hard-working citizens. Planet Budapest 2021 is a conference organized by Visegrad Group countries that operate in sectors related to the subject of sustainable development under the patronage of the President of Hungary. During the recent few weeks, a severe migrant crisis was formed at the Polish-Belarus, the Lithuanian-Belarus and the Latvian-Belarus borders. The EU cannot just stand by and witness. We have to get prepared. We have to protect the EU borders and also our common values. Energy, environmental protection, the paths for the recovery of Visegrad companies from the COVID-19 pandemic, and the possibility of adapting to the principles of sustainable development are among the most important topics discussed at the conference. Stephen Bancel, CEO of Moderna, the COVID vaccine producer, warned of the difficulties in tackling the Omicron new variant. His remarks came on the back. Żona mówi, jak ty to, Zbyszek, ogarniasz? W sensie...
Jak ty to ogarniasz, że ty raz coś zobaczysz w tym OBS-ie i zapamiętujesz? No nie wiem, jakoś tak, mam taką pamięć fotograficzną. Raz na YouTubie zobaczyłem, jak to się robi i już umiem po prostu. Teraz trzeba wejść w ten tekst. On pewnie jest na górze, jest. Właściwości. Jeszcze dodać mu obramowanie. Asia experienced the falls first, with South Korea's KOSPI falling 2.4%, while Japan's Nikkei 225 dropped 1.6%. Hong Kong's Hang Seng Index fell 1.6%, and the Shanghai Composite remained flat. However, China's economy on Tuesday showed good news, as its big factories showed signs of a recovery. But European indexes opened about 1% lower. Także to tylko tak informacyjnie dla was, żeby nie było, że Zebol żebrze. Tam jest na końcu napisane. Global benchmark and West Texas Intermediate, the United States benchmark, fell about 2% to trade below $72 and $69 Teraz trzeba wejść jeszcze raz. Nie w właściwości, tylko w filtry. W filtrach wybieramy przewijanie. Has officially recognized Crimea as Russian territory. This decision comes amidst increased cooperation between Belarus and Russia and Western fears of future integration of Belarus to the Russian Federation. Od lewej do prawej. De facto. In an interview for Dmitry Kiselov, Belarusian self-proclaimed leader Alexander Lukashenko stated that Crimea is legally a Russian-owned territory. I had already said that Crimea is the Russian state Lukashenko. The Ukrainian Crimean Peninsula was invaded and annexed by the Russian army in 2014, which began the bloody conflict between Russia and Ukraine. Zaraz trochę hejtu się wyleje pewnie na mnie, ale kurczę, czemu mam wam nie powiedzieć to, o czym myślałem? To pisałem w ogóle o 4 rano, tak? Jak skończyłem tamtego streama, jeszcze patrzę, tutaj ta monetyzacja i tak dalej, tam poustawiałem pewne sprawy, że mi przydzielono tą możliwość monetyzacji. Czyli co? Kanał był sprawdzony i ewentualne zgłoszenia Piotra Ksyckiego to już samo to, że dostałem monetyzację, bo oni sprawdzają kanał, nie dają tak każdemu monetyzacji. W nocy sprawdzali, także pewnie gdzieś w USA to sprawdzali. Mógł ktoś z USA, jakiś moderator. Albo z innego kraju, no może YouTube może mieć na całym świecie moderatorów współpracujących. A, Mariel z Polski z wybrzeża, no nie widziałem tego. A z którego wybrzeża? Tu gdzieś przy Władywosłowo, czy bardziej na zachód, czy bardziej na wschód? Ja uwielbiam tam jeździć nad morze. Na przykład Kaszuby lubię, no bo na Kaszuby głównie jeżdżę, tak? Ale ja generalnie jestem wodnolubny. Lubię wodę. President Putin also stated that his country's current tense relationship with Ukraine is Dzięki, że mi to podałaś jeszcze raz, bo czasami wychodzę. Bo jeszcze taka koleżanka była i ciebie pomyliłem z tą koleżanką z Bostonu. Ale nie to, że ja kogoś gorzej traktuję. Wy możecie czasami usłyszeć, że ja na przykład słyszę o jakiś zagraniczny gość, nie? Nawet imię, nazwisko zagraniczne i ja tak reaguję pozytywnie na tę osobę, a na was tak nie reaguję może, nie? Ale chodzi mi o to, żeby te osoby przyciągnąć, tylko o to. Ja nie traktuję ich lepiej czy gorzej, tak? Nie czuję tak w ten sposób. Jeszcze się taki nie narodził, by wszystkim dogodził. No dokładnie, szanuj swoją pracę, normalny człowiek hejtować nie będzie. Takie jest moje zdanie. No nie, no ja to traktuję jako hobby. Ale teoretycznie. Może w przyszłości się to rozwinie, bo na razie to jest mała oglądalność tych filmów. Ja napisałem tu w tym opisie, że tak naprawdę tu pierwsza wypłata to się uzbiera po paru miesiącach. Jak nikt nie będzie tu przy czacie używał, tylko będzie z samych reklam, to naprawdę to są nieduże pieniądze. Wiem to i Rumia, Janowo, o! Ja przez Redę jeżdżę. Jak przez Redę jadę nad morze, to przez Rumię chyba też przejeżdżam. Tam w Rumii jest Oszą? Ja tam na stację paliwa jeżdżę.
or NDAA. Bo wiem, że oni mają z Orlenu, a w miarę tanie. Kenji Price, Zebol, ja Ciebie lubię i szanuję. A dzięki bardzo. I naprawdę nie będę, tu jest napisane w tych, tu gdzie to leci, na środku. Nie będę traktował gorzej ludzi, którzy nie wpłacają, bo wystarczy to, że reklamy na przykład obejrzycie. Wystarczy mi to. According to the leaked document, German diplomats are trying to convince the members of the Congress not to introduce the sanctions. Tam gdzieś klikniecie reklamę i tak dalej. Lawmakers that sanctions against Nord Stream 2 will actually do Ukraine more damage than good. The reasoning that the pipeline, which Rumia, Reda, Wejherowo, to małe trójmiasto. is not actually a threat to Ukraine, but that sanctions might break up transatlantic unity, which would be, as they put A it, kiedy tą obwodnicę całą od Gdyni pociągną? Bo tam coś już się chyba zaczynało budować, nie? Żeby tak przy wybrzeżu aż do chyba do Szczecina ma iść. Dwupasmówka. Coś się orientujesz, Mariel, kiedy to będzie? Pozdrawiamy Kaszuby w każdym bądź razie. Kaszeby. Żona ostatnio kupiła serek kaszubski w Biedronce. Faktycznie gdzieś tam na miejscu wytwarzany, jakiś taki regionalny. Taki podwędzany, skrzypiał na zębach, jak ser skrzypi. Jak się go gryzie, no to dobry gatunkowo jest. Wysokiej jakości. Enrique Zebol, słyszeliście? Tam mówili Enrique Zebol. Hundreds of far-left radicals Olera. from various Antifa organizations A, violently protested Zemmour. against his candidacy in Już myślałem, że o mnie mówią and w even TVP Geneva, World. Switzerland, where he was to give a speech. Zemmour became Już known budują, in o, France no to for fajnie. his bold Ciekawe, and a do controversial Słupska. statements, No ale to including już calling coś, a unaccompanied potem child pewnie dalej gdzieś tam migrants pociągną, thieves, chyba że tam już jest do killers and Słupska. rapists. The statement actually No to caused fajnie, him cieszę legal się. trouble as he is to stand trial on Wednesday for inciting racial hatred. Oj, ziewam However, znowu. it is his stance Przepraszam. on illegal migration that actually got him much support from the French populace. His promise of harsh migration policies may actually boost his chances of A overtaking kto to Marine idzie Le spać? Pen Monika as the K., leader dobranoc of the far-right Monika. movement in France. Sen jest ważny, It is no longer pamiętajcie, the time to reform France, żeby się but to wysypiać. save it. Bo This is why I have odporność decided to run na for choroby to solicit your votes to też become jest, your president of the wpływ ma republic. na to, czy jesteśmy wyspani. Bo jak jesteśmy niewyspani, i to tak systematycznie, że dzień w dzień się nie wysypiamy, to wtedy jesteśmy bardziej podatni na choroby. Zebol Enrique Iglesias Zebol Sias. Ale nie puścimy Enrique, bo będzie blok. And now, as promised, Ale usłyszałem Zebol tam. with the head of the Lithuanian government on topic of border crisis Ola, and kto ma the torebkę most Gucci? important international issues. Take a listen. Ja nie mam. Nie chodzę z torebką. Nie, ale nie śmiejmy się. Nie robimy wojny polsko-polskiej i tak dalej. As a solidar union from the very beginning, because what started in August 2020, where Zebol, mój mąż jak nakupi tych belgijskich serów, to lodówki otworzyć nie idzie. Chyba domknąć. Ja tych serów nie znoszę. A, no to trzeba polskie sery, a nie belgijskie. No ale przynajmniej macie co jeść. O, nie głodujecie. Ja też nie głoduję, także spokojnie. Jak na wojnie. Dobranoc, Kasia Becia, dobranoc. Dokładnie, wyspać się trzeba. Jutro wcześniej się trochę spróbuję odpalić, jeśli chcecie. Koło 18 to na pewno, bo dzisiaj trochę siedziałem tam na jakichś forach, pisałem, szukam informacji na temat, jak skonfigurować tego OBS-a, żeby nam po 5 godzinach nie wywalało. Zaraz wam powiem,
Ile teraz nadajemy? 13 giga RAMu zajęte i 4 gigabajty, 5 gigabajtów zrzucone na dysk. I tego chcę właśnie, żeby nie zrzucał na dysk i nie zapychał RAMu, bo tu jakieś buforowanie się włącza. A ja nie potrzebuję, mnie wystarczy 10 minut buforowania i wystarczy. I niech się nadpisuje, a nie SSD kaora. SSD ma swoją wytrzymałość określoną w TBW, nie? Terabajty zapisu tak zwane. No to śpi spokojnie, Kasia Becia. Zobacz, jakie masz pozdrowionka od wszystkich. No dobra, to jutro będzie wcześniej. Okej. Będzie wcześniej, obiecuję. Jak jest taka potrzeba wystosowana przez widzów, że chcą wcześniej, to będzie wcześniej. Kenji Price, słodkich snów. To Kenji też idzie już spać? Nie, Kenji Price jest w pracy. A jeszcze poczekam na koleżankę z Bostonu. Też im trzeba dać trochę wiadomości. Byłam kilka razy też w Łodzi. Łódź to taka strasznie, mi się wydaje, zaniedbana przez te władze lokalne. Tylko nie wiem, z czego to wynika. Czy małe wpływy podatkowe, czy po prostu władze miasta po prostu bardziej myślą o sobie niż o mieszkańcach. Tramwaje takie stare jeszcze jeżdżą, kurczę. Tylko nie wiem, może to wynika, że takie wąskie tory tam są. Bo tam wąskotorowe tramwaje jeżdżą po Łodzi. A najbardziej zniszczone drogi to chyba w Bydgoszczy są. Przynajmniej były jakiś czas temu, jak tam jeździłem. Bydgoszcz czy Toruń? Nie, sorry, przepraszam, obraziłem Bydgoszcz. We Wrocławiu, tak mi się wydaje. Byłem we Wrocławiu, fatalne te drogi tam były. Jeszcze ta poniemiecka, ten poniemiecki kocioł by chyba wychodziły spod asfaltu. Kenji Price, ja pracuję, no. No ale co, czuwasz w pracy, a przy okazji no, zapewniasz sobie, żeby nie zasnąć, to oglądasz nas. I polecaj to innym kolegom w pracy, żeby nie zasypiali, wtedy wydajni będą bardziej. Kasia Becia i tak za 15 minut wrócisz. A, no bo Kasia Becia tak. A wczoraj, kto tu jeszcze wczoraj wrócił na streama o 4 w nocy? Nie pamiętam. Ktoś jeszcze... Taki próbny włączyłem stream. A, żeby zobaczyć te konfiguracje tego zarabiania i tak dalej. To takiego streama zrobiłem testowego. Ktoś jeszcze wszedł o 4 rano. Jak ktoś ma z was bezsenność, to trzeba leczyć, powiem wam. Bo to nie jest dobre, bezsenność. Tylko też leczyć ostrożnie, tak? Bo te środki nasenne też trzeba ostrożnie stosować. Po konsultacji z lekarzem. Tak? A kosztem 4 miliardów długu. No to fajnie, że się zmienia. Powiem ci, kiedy ja byłem ostatnio w Łodzi, kurczę. Przynajmniej 2 lata temu, jak nie 3. To byłem tam. Dostawczakiem tam pojechałem. I want to believe in the best, of course, that there will be worthy and young candidates. I hope that there will be no fourth revolution. Dobranoc, Edyto. Dobranoc, Edyta Matulewicz. Pozdrawiamy. Śpi dobrze. Bez zakłóceń. Spokojnego snu ci życzę.
Tam jest dużo ładnych kamienic, ładne miasto. No. A we Wrocławiu? No tak, taka stara zabudowa. Mapa Zebol. Czekaj. 100 wódki z pieprzem i do spania. Od razu zasypiasz. No, wódka z pieprzem podobno dobra na przeziębienie. Ale teraz nie biorę proszki, nie biorę. Alkoholu nie piję, w ogóle, całkowicie. Przy okazji sprawdziłem, że nie jestem alkoholikiem. Nie ciągnie. Przepraszam. A, o 6 pobudka, no to już idź spać. To jeszcze się położyć, to 6 godzin. 6 godzin to minimum. Poniżej 6 godzin to już niezdrowo. Nie mówię tak jednorazowo, ale tak systematycznie za krótko spać jest bardzo niezdrowe. Saulius, dobranoc Polsce, dobranoc Saulius! Pozdrów Norwegię i Polaków z Norwegii. I przekaż im informacje o naszym kanale. Ty też go współtworzysz, udostępniając go kolejnym widzom. Na przykład Polakom w Norwegii. Thank you very much, Saulius. Powiedz, że i Litwinów, i Polaków, i Norwegów Zebol pozdrawia. Zebol pozdrawiaju. Kiedyś się napiłem takiej wódki z pieprzem, ale zdrowy byłem wtedy. A to było dawno temu. O, Saulius chyba pozdrowi Polaków i przekaże info o kanale. Hi Saulius. Żegnam wszystkich, co muszą iść spać. Już oglądalność powoli spada. No i dobrze. Since President Sadyr Japarov came into and later consolidated his power in Kyrgyzstan, international observers have questioned the democratic Ja chyba pójdę sobie zrobić kolację. Muszę zniknąć. Żeby potem się nie tłuc żonie po kuchni. Lecę. Zaraz wrócę. No zaraz, no jak zrobię. Thank you for the invitation. Glad to be here. Now, I wanted to start off with the parliamentary elections, of course, and to what extent were they free and fair? Well, you kind of have to put that into perspective. I suppose they kind of were free and fair. Better elections than they've seen in a long time. There was far fewer allegations of voting violations or vote buying, things like that have really plagued previous elections. Now, that said, there's some reasons for that. The Constitution was changed earlier this year in a referendum. Parliament lost a lot of its powers. And this was the fourth election Kyrgyzstan has held in 14 months. So, that while it looked a little better, and even the OSCE agreed that it was more transparent, more competitive than previous elections, the fact was that it really didn't generate much interest among the public because they've been through this so many times. I mean, the final turnout figures were like 34%, but like I said, this is the fourth time they've done this since October 2020. So, it went smoother than a lot of the elections have, but I think the enthusiasm was reduced for this last one. Now, you said voter turnout, about 34, 35%. Is that low, or is that good voter turnout, or are they just tired of voting? Well, actually, that's record low for Kyrgyzstan. When they held parliamentary elections in October 2020, they had almost 59% turnout. But like I said, you mentioned Sadyr Japarov had taken over after there was a revolution after the parliamentary elections in October 2020. He came to power. He held a presidential election simultaneously with the referendum on do you wish to change the constitution, yes or no, and do you prefer a presidential or parliamentary system of government? So they did that election in January, and then in April they did another election with the rewritten constitution to approve that.
and that's when Parliament lost a lot of its powers, and the president gained a lot of powers too. He rules, he has almost total authority now in the country after the changes to the constitution. Okay, and how many parties generally are represented in Parliament? Well, it looks like there's going to be 6 this time, and there was 6 in the outgoing parliament also. So it usually is about 5 or 6. That said, there's a lot of parties in Kyrgyzstan. I think they have more than 100 registered parties and movements in the country. Every time they announce elections, 40, 50, maybe even up to 70 declare their intention to run. In the end, it always boils down to about 15 or 20 that participate. Some merge. And there's a lot of migration from party to party among candidates too. Their parties aren't going to participate, or they merged and the candidates move over to something else. So we've seen, for instance, one party which was an opposition party and is seen as a democratic party. On its party list, it had the former head of the Communist Party as the number 2 candidate. So this is the way Kyrgyz elections work. Wow. Well, how have all of these elections shaped the country in its current form? Do you see some kind of influence here? Yeah, definitely. I've traveled all around Central Asia, all 5 countries. And Kyrgyzstan has by far the most vibrant political culture. You can't even compare. Campaigning is really active, energetic. It's in some cases it's festive. A lot of times they hold concerts that are also political rallies to get people to come out and listen. And when you travel around the country, as I have before elections, and ask people, are they going to vote and why are they going to vote and for who, they can give you some pretty solid answers to all those questions. Whereas, in the neighboring countries, all the parties are pro-presidential. Their platforms differ very, very little. And, people are kind of resigned to the fact that it really doesn't matter who they vote for because it won't lead to much change. But in Kyrgyzstan, there is the feeling that you can change the course of political events through elections, at least to some degree. So the people do have something of a voice, which is good. That said, it can be chaotic when they think that they've been cheated, or when they think that somehow the election's been rigged or something like that. We've seen 3 revolutions in 16 years in the country, based on that. So, the people do have a lot of power. And like I said, when you don't let them express their will, they will use other means to express it and affect change in the country. Well, so what's your prediction for this government? Will it last for a little while, or does it have a potential to blow up and we could see another round of elections? There's a lot of parties that are complaining about the results. I mentioned that the campaigning on election day went pretty smoothly. Unfortunately, when they started to tabulate the results and show them, the Central Election Commission had its own website, and the website showed that 10 parties actually were going to clear the 5% threshold and get seats in parliament. And then the website went down for about 40 minutes. With 70% of the vote counted at that time. It came back on after 40 minutes. It was 90% of the vote counted, and only 5 parties, or 6, I guess, were shown as actually having passed the 5% threshold to get seats in parliament. Naturally, the 4 parties that thought they were going to get seats are complaining loudly about what happened and accusing the government of rigging the vote. There's other people who go along with that too and say, that it looks like the government cheated them out of a chance to seat. So there's grounds to contest this, and while I imagine it's still going to go through and this parliament will be sworn in, it's kind of sets a stage potentially for future unrest. If people want to come back and revisit this and say, the last elections were, we ended up getting cheated out of our places. And another thing I should mention too is they had almost 10% of the votes were declared invalid. Now, just to also explain that a little bit too, it's because they had a mixed voting system. They voted in single mandate districts for 36 candidates, and on party lists for 54 candidates, 90 seats in parliament now. And the vote for the party list there was 21 parties, so on the left side of the thing, you had to pick one of 21 parties and click the box.
And then on the right side of the ballot, there was 54 boxes because every party had 54 candidates for the seats, and you had to know which candidate you were voting for too. So as I've heard from people there, the problem was that people messed up and they clicked two boxes in the candidates section or forgot to put a check in the party section or something. But still, 10% of the votes in a low voter turnout election. Again, it's just fuel for the fire. If people want to come back to this in the future and say it was rigged and they were cheated. Right, exactly. And usually it takes some kind of crisis for such to be such a catalyst. Okay, well, now inevitably I have to ask, what is Russia's role here in its relationship with Kyrgyzstan and this newly elected government? Well, Russia's been the dominant partner for a long time. It's hard to imagine Kyrgyzstan would be able to get by without Russian help. So Russia has a lot of influence. They have a military base in Kyrgyzstan, for example, too. So ultimately, they're the guarantor of security for Kyrgyzstan. They are not happy with these revolutions that happen. As you can imagine, neither are the neighbors in Central Asia. It sets a bad precedent. Pani doktor zabroniła ci jeść people out in the street, they oust the president. Three presidents got chased from power, from public unrest. So, the Kremlin has said that several times that they don't want instability in Kyrgyzstan, and they said it before. Just 3 or 4 years ago, they had made that point too. They said that they wanted to make sure, I think Medvedev was the one that said, or it might have been Putin that said, you've had 2 revolutions in this century already. That's enough. Now, I don't know if that was based on the Russian precedent of the 20th century or what, but the fact was that they really don't like these changes of power, and the fact that the current president was a fairly well-known politician, but not extremely well-known, and he was actually sitting in prison after having been convicted on kidnapping charges for another politician at the time. There's great suspicions that organized crime had a huge part in propelling him to the top and helping him to ascend to the presidency too. So he doesn't have a real good image surrounding him anyway, and the Kremlin is worried about that. That he is the kind of person that would be ripe for criticism and potentially be overthrown one day. Oh, okay. Well, I guess we'll have to just watch and see how the situation develops. Well, Bruce, thank you very much. I appreciate your expertise on the issue. Thank you for joining us on Eastern Express. Thank you very much. Always a pleasure. Stay with us because Eastern Express returns after the break. Ja jeszcze gorzej znam. According to the latest data published by the Polish border guard on Twitter, 134 people tried to cross the Polish-Belarusian border illegally in the last 24 hours. Polish border guard officials ordered 33 people to leave Poland's territory. 2 citizens of Ukraine have been arrested for aiding and abetting. Groups of aggressive migrants were forcing the border in Mielnik and Śródziałowo in northeastern Poland. In the opinion of Polish border guard officials, soldiers and police, migrants are becoming more and more aggressive. Today at approximately 2:30 a.m. on the section protected by the border guard post in Śródziałowo, a group of aggressive migrants tried to forcibly cross the Polish border with Belarus. Stones, metal pipes and firecrackers were thrown towards border guard officials and soldiers. The attempt was prevented. The Polish border guard has recorded almost 40,000 attempts to illegally cross the Polish-Belarusian border from the beginning of the year. Most, that is over 17,000, were reported in October. Mr. Medvedev called the migrant situation at the Polish-Belarusian border one of the toughest migrant situations in Europe and one that could have global repercussions. Mr. Medvedev is currently the head of the Russian Federation Security Council and warned of the gravity of the situation and its unforeseen consequences. Speaking to the council, he also discussed the migration problem in Russia itself and the associated crime, which he called worrying. He stated that there are estimates of around 5.5 million citizens of the Commonwealth of Independent States, countries of the former Soviet Union, in Russia, out of which around 800,000 are illegal residents.
A classified document from the German embassy in Washington, D.C. has been leaked and revealed Germany's attempts to influence the annual National Defense Authorization Act, or NDAA. The NDAA bill is for the upcoming fiscal year 2022, includes provisions for sanctions against Russia in connection with the country's ongoing aggressive stance towards Ukraine, which saw parts of its territory illegally annexed by Russia back in 2014. One of the measures that the NDAA foresees as a way of applying pressure on Russia is the introduction of further economic sanctions. The bill specifically lists the Nord Stream 2 gas pipeline, which has been completed and awaits the regulator's authorization as one of the possible targets for US sanctions. According to the leaked document, German diplomats are trying to convince the members of the Congress not to introduce the sanctions. They are trying to suggest to American lawmakers that sanctions against Nord Stream 2 will actually do Ukraine more damage than good. The reasoning that the pipeline, which would allow Russia to further circumvent Ukraine as a transit country, is not actually a threat to Ukraine, but that sanctions might break up transatlantic unity, which would be, as they put it, a victory for Putin. The document calls for the removal of the NDAA's provision, which would prevent the President of the United States from lifting the sanctions. These provisions were already voted through the House of Representatives and now await Senate approval. German diplomats call for alternative ways of applying pressure on Russia. However, the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, whose country is directly threatened by Russian aggression, has voiced his approval for steps of American legislators, which in his eyes can dissuade Kremlin from escalating the conflict with Ukraine. A było 20. No. On Tuesday, the Caribbean island nation of Barbados abandoned monarchy and became a parliamentary republic. The transition coincided with the country's 55th anniversary of independence, when it ceased to be a British colony and became a Commonwealth realm. The first president of the new country became Dame Sandra Mason, who previously served as a Governor-General, the monarch's representative in the government. The ceremony was also attended by Prince Charles, who attended on behalf of his mother, Queen Elizabeth II. Madam President, Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, the creation of this republic offers a new beginning. President Mason, who took over as the head of state, was elected by the Parliament of Barbados. Firm resolve and in one voice from this day and forever declare Barbados a parliamentary republic. In spite of the disestablishment of the monarchy, Barbados remains a member of the Commonwealth of Nations, an organization grouping most of former British colonies. Some of the members retain the British monarch as the sovereign, while others are independent republics. Ewa Leipold przekazuje Tobie prezent od Boga. From Jesus. From Jesus. Ciapa, dostałaś 3 plasterki. Ona mnie hipnotyzuje. Nie mogę ci dać, no nie mogę. Dostałaś 3 plasterki, to i tak za dużo.
Ewa przekazuje prezent od Thank you very much, Ewa. Wiadomo, kto jest to. Idę się umyć, ręce w sensie, jeszcze się muszę załatwić. Tylko dzisiaj strasznie mnie, nie wiem, czy przeziębiłem nerki, czy to jakieś, ale strasznie często to mi się wydaje. A leki Lubicie ciastka z papką? Takie ciasteczka z papką ja lubię. Też z Biedronki. Biedronka powinna mi płacić za jej reklamę. Hello and welcome to Poland in News. I'm Don Arleth, and now for a look at today's headlines. Border tensions continue. Omicron threat. Remembering the November uprising.
The state of emergency introduced in September for 3 months will come to an end on Thursday. This does not mean, however, that the situation on the border is contained. Here's more in our report. The situation on Poland's border with Belarus has not improved. Each day, Poland's services repel attacks on the country's border by migrants aided by Belarusian services. The border guard informed on Tuesday about another 134 attempts to illegally cross the border into Poland. The other side is certainly waiting for an opportunity when something spins out of control to provoke. The Polish side does not succumb to these provocations which take place each day. Polish soldiers, border guards and policemen are simply defending Poland's border. Eurocrats who had been attacking Poland recently now see who is responsibly taking its membership in the Union, who is defending borders, and because of that, all of Western Europe. The presidents of the other 3 Visegrad Group countries expressed solidarity with Poland during a meeting in Budapest on Monday. It is important that we underline our solidarity with Poland and to provide Poland with support if necessary. Meanwhile, the Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, has been holding talks in the Baltic states since Sunday, and the foreign ministers of NATO member states met in Latvia on Tuesday to discuss the situation in the region. Latvian authorities have proposed to U.S. Secretary of State Antony Blinken that U.S. troops be stationed in the country. Speaking in Riga, Jens Stoltenberg warned Russia of any actions aimed at Ukraine, as Moscow is gathering troops at its border. Ukraine has crucial geopolitical meaning for the alliance and Poland especially. We need to remember that this is only one step in the imperial plans of Moscow, which wants to rebuild its influence in Central Europe and uses for this purpose geopolitical tools such as Nord Stream 2. Speaking to the BBC's Katja Adler on Tuesday, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki warned its NATO allies of Russian attempts to destabilize the region of Central Europe, pointing at Lukashenko's and Putin's actions on their borders with the EU and Ukraine. We are now confronted with a series of different risks and different crises around us. And we have to wake up from this geopolitical nap. We should collectively work towards different options, how to de-escalate this, how to deal with those risks, and what to do to actually diminish the power of Mr. Lukashenko, Mr. Putin, President Putin, to destabilize this part of the world, Europe in particular. Prime Minister Morawiecki also spoke about the situation in the region with the heads of the Polish parliamentary clubs and caucuses. The meeting concentrated on the issue of illegal migration. The leaders of the Belarusian democratic opposition thanked Poland for its support and solidarity. Many people who feared for their lives fled Belarus, which is ruled by Lukashenko, and settled in Poland. She came to Poland at the beginning of the year. Hanna saw the rigged presidential elections in Belarus up close as an independent observer. I did not plan to flee Belarus, but after that election and when I was detained, like many others, I was simply afraid. Most of the people who had to flee from the Lukashenko regime found help and shelter in Poland. On the day of solidarity with political prisoners in Belarus, I would like to send my words of support to all Belarusians and Belarusian Poles, victims of political persecution, whose only fault is the desire for freedom and respect for personal and national dignity. For the support of the Polish authorities thanked Svetlana Tsikhanouskaya. After the elections in which she dared to compete with Lukashenko, she had to flee the country. Her husband had already been imprisoned in Belarus. Thank you for your solidarity. I'm glad that we have such a close friend as Poland in these difficult times. Among the political prisoners, there are representatives of the Polish minority, Andrzej Poczobut and Angelika Borys. They, as well as hundreds of Belarusians, must be released. After the rigged elections and brutally suppressed protests, the Lukashenko regime began a ruthless crackdown on political opponents. According to various data, 10 people were killed in connection with the protests. We have about 900 political prisoners, but these are only those officially recognized, because there are actually more. While the world watches Lukashenko's people provoke and send illegal migrants from the Middle East to the border with Latvia, Lithuania and Poland, which were involved in helping the opposition in Belarus, the Minsk regime continues to imprison its political opponents.
In Belarus, no one knows what will happen tomorrow, what will happen to them. They would simply like to leave and live a normal life. The Polish government supports the Belarusians persecuted by Lukashenko's regime. With them in mind, a special campaign was launched, Stand with Belarus. A ban on travel from 7 African countries, longer quarantine for passengers flying in from outside the Schengen area, and lower limits for people in certain places, including restaurants. This is the Polish Ministry of Health's response to the current coronavirus situation. The new restrictions apply starting December 1st. Poland has joined those countries that have introduced a ban for arrivals from southern Africa in relation to the news of a new coronavirus strain. Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, and South Africa. Is the Omicron variant more aggressive, and how is it going to respond to vaccinations? Answers to these questions will only be available in a few weeks' time. They are currently being evaluated in WHO laboratories and labs of the countries where the Omicron strain has been identified. Before we get to know the virus better, we issue an immediate response, comments the Ministry of Health, and introduces 2 significant changes. Firstly, a total ban of flights from 7 African countries, including South Africa, Botswana, and Zimbabwe. Moreover, quarantine extension up to 14 days for people coming to Poland from outside of Schengen, excluding those who were already vaccinated. Secondly, another change will apply to national limits. In hotels, restaurants, and churches, the capacity will decrease from 75% to 50% of people. The number will change in case of wedding reception and gathering sizes, where from 150 people previously, only 100 will be now able to attend. In terms of gyms, museums, and shopping malls, the limits will be introduced as well, where 10 meters squared will be dedicated to every one person. All restrictions introduced do not apply for those people who are fully vaccinated. The number of people keen to vaccinate has risen again. After his visit to the Katowice-Pyrzowice temporary hospital, the Polish Prime Minister has also encouraged Poles to vaccinate. The SARS-CoV-2 virus is again reaping its deadly toll, and that toll is precisely reaped among those who did not vaccinate. From the beginning of November, people above 18 years of age can register to receive a booster shot of the vaccine. From December onwards, registration will open for kids above 5 years of age. 191 years have passed since the outbreak of the November uprising. Young Polish officers from the military academy of the Army of Congress Poland revolted against Tsarist rule. They were soon joined by the entire nation. The uprising fell a year later, but it planted a seed of hope for independence in subsequent generations. On that fateful night of the 29th of November 1830, the Polish nation rose against the Russian Empire for the first time since the final partition of Poland. The November uprising began. During the official celebrations commemorating the 191st anniversary of those events on Monday, the head of President Andrzej Duda's office read an appeal of the Polish head of state. The November uprising remains in our historical memory as a symbol of the Polish love of freedom. On the very same day of the anniversary of the November uprising, Poland, the Day of the Infantry Cadet is also celebrated. This is a commemoration of the adepts of the Infantry Cadet School in Warsaw. It was their attack on the Belvedere Palace that sparked a nationwide revolt against the Russian occupier. On the Day of Infantry Cadets, I extend my thanks to all those who have decided to become soldiers of the Polish Army. This year's Day of the Infantry Cadets was also an opportunity to celebrate the 70th anniversary of the inception of the Military University of Technology. This is an extremely important anniversary not only for our school. It is directly related to the movement of the infantry cadets who knew exactly what homeland and patriotism meant to them. After the attack of the infantry on the Belvedere Palace, the next night the uprising Polish army alongside armed civilians took over Warsaw. For 10 months, 140,000 Poles fought against what was then known as the greatest military power in Europe. Today we remember this generation of Poles, the generation of the November insurgents, for whom the word independence meant everything. The uprising fell, but the walk towards freedom and independence was continued by generations of Poles to come. The uprising was imprinted in people's minds and affected the development of national identity.
30 years after the end of the uprising, the anniversary became an opportunity to organize a major patriotic manifestation in Warsaw and further anti-Russian movements, resulting in the outbreak of the next January uprising in 1863. Robert Lewandowski was voted second best player of the year in 2021 in the renowned Ballon d'Or in Paris. The Golden Ball Award for the 7th time went to Lionel Messi from Argentina. A bittersweet ending of the plebiscite as Robert Lewandowski was voted second best, and not as it was expected the best player of 2021. The Golden Ball Award went to the hands of Argentinian Lionel Messi, who brought the award home for the 7th time. Although Lewandowski did not get the title of the best player after a successful 2021 run and beating the Champions League record of Gerd Müller, he was named the best striker of the year. Robert Lewandowski. It is worth noting that this is not the first time the Golden Ball escapes the much-loved Polish footballer, as Lewandowski was an obvious favorite to receive the award in 2020, but the outbreak of the pandemic forced France Football to not present the award in the past season. In the opinion of many, Lewandowski was robbed of the accolade. However, this did not escape this year's winner, Lionel Messi, who acknowledged Lewandowski's deserved distinction last year. Lewandowski's second place is the greatest distinction ever granted to a Polish player in the Golden Ball contest. In terms of statistics, no one is close to Lewandowski, as the footballer has already scored 64 goals in official competitions. And now for some more news from Poland. We'll start with the weather as winter is approaching fast. 20 centimeters of snow fell on Kasparowy Wierch in the Tatra Mountains. The Tatra Volunteer Search and Rescue announced the first-degree avalanche warning. First-degree avalanche danger was introduced over 1,900 meters above sea level. This is a transition period between summer and winter, the first snowfall, so you should wait with hikes to higher parts of the mountains until the conditions improve. On the Slovak side of the mountains, true winter. From mid-November to mid-April, you can hike only to some mountain shelters. This is one of them. Products crucial for the shelter's functioning are brought up by bearers. They usually take 60 to 80 kilograms of goods. Going down, they take the rubbish instead. This is a new point on the recreational map of southeastern Poland. In Błażowa municipality, a new observation point has just been opened. You can admire the landscape and have some fun as well. There's a telescope, outdoor gym and a bike rental. And for the youngest, a zip line and a playground. For years I searched for a spot where we could create such a place for our residents and for those who visit us. We managed to obtain this land. The area is also eco-friendly. It is illuminated with electricity from renewable energy sources. Changing the winter tires is not compulsory in Poland. However, if you're not planning to change it now, you will sooner or later find out it is necessary. Sudden snowfall usually convinces the unconvinced to visit the tire replacement service. But then you will most likely have to wait. Using winter tires improves safety on roads. Winter tires have these so-called slats, which are responsible for traction on snow. And traction is as important as vision. You should also make sure to change your windscreen wipers. The skeleton of a prehistoric elephant giant was unearthed nearly 40 years ago. Now, these precious remains are undergoing renovation work at the Nicholas Copernicus University in Toruń. The elephant was 4 meters tall. It is estimated to have weighed up to 5 tons. The species went extinct around 100,000 years ago. It lived around the entire continent of Europe at the time. However, little traces of it have since been found. The remains being renovated in Toruń constitute one of the only complete skeletons of this elephant in the world. The work of students under the supervision of their professors will preserve it for subsequent dozens of years. And that's all the time we have in the program. Thanks for watching, everybody, and we'll see you again next time. November the 30th, 1808. Polish cavalry charge at Samosiera. Poland is a cavalry-loving nation. Just read some history books and look at a map or two. So, what's the greatest Polish cavalry charge? Well, you're probably spoilt for choice. But for many, it can only be Samosiera. Napoleon's invasion of Spain was held up at this valley and defended by artillery and Spanish infantry.
The position had to be forced and the way to Madrid opened, and quickly. Turning to his Polish escort squadron, he told them to take the position. Off they went and did it. French infantry advanced and supported the light horsemen. Napoleon entered Madrid a few days later. At the cost of a few dozen officers and men, the bravura action paid off. The Polish reputation soared then and later in the dark days of partition. The charge passed into legend. What's my favourite charge? Well, that's the one at the Battle of Albuherra a few years later, but that's another story and charge. November the 30th, 1939. The Soviet invasion of Finland. The Ribbentrop-Molotov Pact still had a few secrets to divulge in 1939, and the division of Eastern Europe into German and Soviet spheres was one. Finland fell into the Soviet sphere, although it may have suspected this already. Soviet Russia then invaded Finland because of long-term territorial demands. The Soviets thought it would be a walkover, but they were ill-prepared, ill-equipped and overconfident. The Finns responded with swift guerrilla-like tactics that split up the Soviet armoured columns and destroyed them. It was all over in the spring, and all it achieved was the expulsion of the Soviet Union from the League of Nations, pushed Finland into the German orbit and left thousands of frozen Soviet corpses in Finnish forests. In 1941 the war continued, with bitter fighting lasting until 1944. November the 30th, 1995, the official end of Operation Desert Storm. It may have lasted a spectacular few hours, but it took a few years to finish. It was a surprising war, rather reminiscent of our World War II desert films, tanks, infantry and the like, but faster. It was a war that we in the West thought unlikely, as we expected a nuclear one, much faster. How do you define the end of a war? Well, usually someone has to make the decision to put the full stop down. Desert Storm didn't quite end in 1995. The tanks may have gone home, but the involvement stayed until the events of 2001 threw things up into the air once more. Then came arguably the two greatest foreign policy blunders the West had made, the invasions of Afghanistan and Iraq. After that we had the sign "Mission Accomplished" on the American aircraft carrier, another false ending. But as the old saying goes, declare victory and go home. And the world news is back. I'm Karolina Pajączkowska. Welcome once again. Up next, we will be showing you this exclusive interview with Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė. But first, the latest. During Tuesday's meeting of the Visegrad Group held in Budapest, Polish President Andrzej Duda emphasized how important the V4 group is, and he stated that this last 30 years of the group's existence the states were able to boost their development and community thanks to dynamic potential of this well-educated, talented, creative, and above all, hard-working citizens. Take a listen. On Tuesday, during the opening of the panel The Leaders for the New World, as part of the Planet Budapest 2021 conference devoted to sustainable development, Polish President Andrzej Duda emphasized that he was pleased that the Visegrad Group, in addition to a forum for exchanging experiences and working out common positions on issues important for the future of the region and the EU, had also become a platform for important decisions on other, wider topics. Poland protects not only its own borders, since it is also the border of the European Union. This way we fulfill our obligation. Simultaneously, we are protecting the NATO borders. The President pointed out that the 30 years of the existence of the Visegrad Group show that member states were able to give their community development impulses thanks to the dynamics and potential of well-educated, talented, creative and hard-working citizens. Planet Budapest 2021 is a conference organised by Visegrad Group countries that operate in sectors related to the subject of sustainable development under the patronage of the President of Hungary. During the recent few weeks, a severe migrant crisis was formed at the Polish-Belarus, the Lithuanian-Belarus and the Latvian-Belarus borders. The EU cannot just stand by and witness. We have to get prepared. We have to protect the EU borders and also our common values. Energy, environmental protection, the paths for the recovery of Visegrad companies from the COVID-19 pandemic and the possibility of adapting to the principles of sustainable development were among the most important topics discussed at the conference. Stephen Bancel, CEO of Moderna, the COVID vaccine producer, warned of the difficulties in tackling the Omicron new variant
His remarks came on the back of an already nervous global stock market. CEO of Moderna added to the global stock market gloom when he stated that current vaccines could struggle in coping with the Omicron variant, the latest strain of coronavirus. He spoke to global media outlets on Monday. Given the large number of mutations, it is highly possible that the efficacy of the vaccine, all of them, is going down. But we need to wait for the data to know if this is true and how much is it going down. The markets had experienced a respite from the recent heavy selling, which were triggered by the emergence of Omicron. Asia experienced the falls first, with South Korea's KOSPI falling 2.4%, while Japan's Nikkei 225 dropped 1.6%. Hong Kong's Hang Seng Index fell 1.6% and the Shanghai Composite remained flat. However, China's economy on Tuesday showed good news as its big factories showed signs of a recovery. But European indexes opened about 1% lower. Oil prices also fell after collapsing on Friday over fears that the variant would hurt energy demand by affecting consumer demand for travel. Both Brent crude, the global benchmark, and West Texas Intermediate, the United States benchmark, fell about 2% to trade below $72 and $69 per barrel respectively. Belarusian self-proclaimed ruler Alexander Lukashenko has officially recognized Crimea as Russian territory. This decision came amidst increased cooperation between Belarus and Russia and Western fears of future integration of Belarus to the Russian Federation. In an interview for Dmitry Kiselov, Belarusian self-proclaimed leader Alexander Lukashenko stated that Crimea is legally a Russian-owned territory. I had already said that Crimea is de facto Russian, stated Lukashenko. The Ukrainian Crimean Peninsula was invaded and annexed by the Russian army in 2014, which began the bloody conflict between Russia and Ukraine. Lukashenko's words are especially worrying given the ongoing migrant crisis at the Polish-Belarusian border and the amassing of Russian troops near the border of Ukraine. Until now, Belarus has not recognized Crimea as Russian. Ukraine and most of the international community still finds the Crimean Republic to be part of Ukraine. The Republic of Crimea and Sevastopol are recognized as Russian only by Afghanistan, Cuba, Nicaragua, North Korea, Syria and Venezuela. And if you thought this statement was a firm one, then listen to this. During an economic forum held in Moscow, Russian President Vladimir Putin made several statements accusing the West of being responsible for the deteriorating relationships with his country. He has also warned that certain kinds of help provided to Ukraine are unacceptable to Russia. President of Russia, Vladimir Putin, has participated in an online economic forum on Tuesday. During the forum, he blamed the deterioration of the relationships between the West and Russia on the Western countries. According to him, in the 90s, the relationship between his country and the West was, quote, almost ideal. However, the expansion of NATO to include such countries as Poland and Romania is supposed to have been a hostile act aimed at Russia. President Putin also stated that his country's current tense relationship with Ukraine is another situation which could cause a conflict with the West. He hinted that Mariel dobrze powiedziała, że nie ma co narzucać wiary. Jak ktoś nie chce o tym rozmawiać, to... If some kind of striking system appear on the territory of Ukraine, the time it will take to reach Ale nie Moscow kłóćmy will się, be przede 7 to wszystkim 10 minutes. nie banujmy się, nie kłóćmy. W sprawach wiary. Każdego indywidualna sprawa, decyzja. Nie mówię, że ktoś kogoś straszy. of Defense, Krenin, has announced his country and Russia will organize joint military exercises in South Belarus along Ukraine's northern border, and Belarusian leader Alexander Lukashenko has pledged to support Russia in case of an armed conflict. And how these words stands for Germany? Well, a leaked classified document from German embassy in Washington, D.C. revealed that the country is trying to influence the vote of the U.S. Congress on the annual National Defense Authorization Act. The bill includes provisions regarding sanctions against Russia, with, among other sanctions that directly target the Nord Stream 2 gas pipeline connecting Russia. Dlaczego nie więcej?
Każdy człowiek ma szansę na zbawienie. has been leaked and revealed Germany's attempts to influence the annual National Defense Authorization Act, or NDAA. The NDAA bill is for the upcoming fiscal year Zbawieni w liczbie 144 tysięcy. Jezuici. ongoing aggressive stance towards Ukraine, which saw parts of its territory illegally annexed by Russia back in 2014. To liczba symboliczna, nawiązująca do 12 apostołów i 12 pokoleń Izraela, pomnożonych przez 1000. Liczba 1000 w Apokalipsie świętego Jana oznacza pełnię czasu, okres od zakończenia prześladowań do całkowitego zwycięstwa świętych. W przeciwieństwie do sformułowania krótki czas, jaki pozostał wrogom Kościoła, to chyba nie wiem, AP 6:11, czy to Księga Apostołów, czy coś, nie wiem. Ja się tak nie znam na Biblii. Ten krótki czas symbolizuje chwilowość, nietrwałość, przemijanie. Wszyscy zbawieni w liczbie 144 tysięcy zostali opieczętowani przez Boga na wieczne z Nim królowanie. Nie wiem. Ale jak na przykład, widzicie, ja nie chodzę do kościoła, ale jak będziecie chcieli, to możemy zrobić taki cykl. Będę czytał Biblię. Może głosowanko zrobimy demokratycznie. And from Germany we move to France as Eric Zemmour, far-right columnist and journalist, nationalist, officially announced he is running for president in the upcoming elections in France. Nie kłóćmy się. Nie ma co. Against the current head of state, Emmanuel Macron, and his candidacy is already, let's say, causing controversy. Take a listen. Jaką ja mam wiedzę, że Ewa została wybrana przez Jezusa? Jezus z dużej litery już nie róbmy takich. No, serio, odpowiedz. Zemmour became known in France for his bold and controversial statements, including calling unaccompanied child migrants thieves, killers and rapists. This statement Biblia, actually Księga caused legal Objawienia. trouble, as he is to stand trial on Wednesday Jak for chcecie, to inciting zrobimy racial czytanie hatred. Biblii. However, Kurczę, it przecież is to his nawet stance on illegal osoby niewierzące migration that mogą actually chcieć got posłuchać, much tak? support from the French populace. Ja na przykład czytam ten w czasie Wigilii, u mnie w rodzinie jest czytany ten fragment Biblii. Jak jest Wigilia, nie? It is no longer the time to reform France, but to save it. This is why I have decided to run for Rozłana, president. przecież Edyta tłumaczyła, co Ewa pisze, i że jest jedną z wybranych do czy ilu tam, to o co ci chodzi? Bo ktoś tak powiedział, skomentował na czacie. A radical stance on migration is what gave Zemmour a lot of support, as well as a lot of criticism. And now, as promised, the exclusive interview with the head of the Lithuanian government on topic of border crisis and the most important international Wszyscy dobrzy ludzie są wybrani. I w sensie będą wybrani. Nie wiem, bo tu czytałem jakieś z historii, nie? Chrześcijaństwa to chyba, bo to jezuici, jakieś IHS, jezuici.pl i tam jest napisane o tych 144 tysiącach. Słuchajcie, no jak będziecie mieli ochotę, to ja poczytam wam Biblię, nie ma problemu. Teraz napisz, co to znaczy, że piszesz do mnie w uj. No, nieładnie, nieładnie. And was done very swiftly, very quickly, and level of agreement was very, very high. Najlepiej to się nie kłóćmy. Ja nie chcę kolejnych jakichś tu głosowań demokratycznych. In summer, June, July, first at our border, then also escalated to borders of Poland and Latvia. Mariel, Edyta Matulewicz może i ma
Ja nie neguję, ale wiesz, tu każdy może pisać co chce. Unikajmy drażliwych tematów. No, także nie namawiajmy, jak ktoś bardzo nie chce. Można powiedzieć, że jestem w to i w to wierzę, nie? Ale też bez takiego naganiania. W sprawach wiary to trzeba delikatnie rozmawiać, bo naganianiem nikogo nie przekonamy, tak? But we are not naive, and we know that this methodology was also used by Kremlin in previous years against Finland or Norway. WUJ to... So at least there No is ja a wiem, co to znaczy WUJ. that they use. In European Prime Minister, that Poland and Lithuania yet caught the immigration crisis? Proszę się pogodzić, bo ja nie chcę tu głosowań, bo to na razie jest 2 moderatorów na 2 moderatorów. Ale jak będą zgłoszenia innych, to będą do głosowania demokratyczne. Tak, nie ma co. Bad stability, I would say, because we all know that there are thousands of people who are stuck in Belarus. Yes, we managed with the help of European institutions. Zebol, mam prezent od Boga. Proszę, sprawdź tylko te przekazy. No ja tu przeczytałem tych 144 000, tu mnie przekierowało na jakiś jezuici.pl. Ja powiem wam tak. Nie ma też co na siłę nikogo zmuszać, ale jak chcecie, to ja zrobię tu sondę. Chociaż ja nie wiem, czy mam, chyba nie mam Biblii w domu, wiecie? Ale pewnie w internecie jest, nie? Tylko trzeba by było poszukać takiej, żeby na pewno była dobra Biblia w internecie. Powinna być. Czekajcie, robimy ankietę. Czy chcecie, żeby Zebol zrobił serię z czytaniem Biblii. Proszę. Znak zapytania. 19 osób jest trochę mało, żeby to było miarodajne. To ewentualnie jeszcze wtedy byśmy się podpytali szerszej widowni o wcześniejszej porze, tak? Na przykład jutro. Ale przynajmniej już byśmy coś wiedzieli, mniej więcej. Dobra, sonda demokratyczna. Od razu zaznaczę, że ja byłem kiedyś ministrantem, nie? Ale teraz aktualnie do kościoła nie chodzę. Troszeczkę tak jakby oddaliłem się. Ale jestem osobą wierzącą, tak? Macie sondę i głosujemy. Możemy po prostu Biblię poczytać. A to jak ktoś będzie sobie interpretował, no to już zostawimy tej osobie. Każdy ma prawo po swojemu, tak jakby przemyślenia mieć. Palzuana Zebol, to jeśli Rym Cym Cym nie uważa, że powinien odpisać, czemu napisał o mnie, że jestem w uj zakręcona, to przepraszam sobie takie słownictwo i proszę o zdjęcie z moderatora na serio. Nie, ja cię nie zdejmę, tylko możemy zrobić jutro głosowanie. Jutro czy dzisiaj? Nie wiem. Poczekajcie, najpierw jest jedno głosowanie. No nie powinieneś. Sama się nakręcasz, a potem pretensje. Rym Cym Cym tak napisał. No ale widzisz, do kobiet to trzeba delikatnie. Bo może ty chciałeś tak po młodzieżowemu powiedzieć, nie? A Palzuana wzięła do siebie, no. Bo to słowo w uj, to wiadomo co znaczy. Całkiem serio, mówiłeś, że na wyraźną prośbę moderatora dopiero zdejmiesz tą funkcję, więc na serio piszę, okej. Ale to głosowanie robimy. No bo jak nie było, no Palzuana ma rację, no. Co ty na to, Palzuana? Poczekaj, całkiem serio, mówiłeś, że na wyraźną prośbę moderatora wyraźnie zdejmiesz tą
funkcję, więc na serio piszą. Ale tobie mam zdjąć? Nie wiem już o czym piszesz. Ale nie, ty musisz być moderatorem, no jak? Ja uważam, że Rym Cym Cym powinien cię przeprosić, przynajmniej. Rym Cym Cym Zebol to były heheszki, a ona już problem. Error, hur, dur, afera. No ale widzisz, no, z kobietami trzeba naprawdę delikatnie. My nie wiemy. Jedna osoba jest bardziej do siebie weźmie, inna mniej. A ty sugerujesz, że ona jest jakaś oszołomka na przykład, bo w uj zakręcona może to oznaczać, tak? Że ktoś jest na przykład jakimś oszołomem. Nie zdejmę ci, bo cię lubię. Czekaj. Nie no, kurde. Ludzie, czemu wieczorami takie rzeczy się tu dzieją? Nie, Palzuana ciebie nie zdejmę, bo ciebie bardzo lubię. Co robimy? Głosowanie czy co? Ja uważam, Rym Cym Cym powinieneś przeprosić koleżankę. I poprosić ją o przebaczenie, że zostałeś może źle zrozumiany, może za szybko, no nie wiem. To ja dziękuję za udział. Powodzenia życzę wszystkim zdrowia. Nie, poczekaj. I bez głosowania czasami zajrzę w przyszłości. Dobranoc, heheszki to nie należy pisać w uj, w chuj. Dobra, decyzja niedemokratyczna. Już. Palzuana, mam nadzieję, że będziesz zadowolona. Naprawdę cenię sobie twoją pomoc. Rym Cym Cym, masz zdjętego moderatora. Wcześniej to Palzuana na ciebie głosowała, między innymi. No niestety, decyzja niedemokratyczna, a ja nie chcę utracić Palzuany. Palzuana, napisz, czy tak wystarczy na razie. And that is why Secretary General of NATO Jens Stoltenberg met with the leaders of Central Europe. Ja też nie wiem, no nie chcę tych kłótni, nie chcę. Palzuana, jesteś tu jeszcze? Unjustified military build-up near Ukraine. We call on Russia to be transparent, reduce tensions Mariel, and to Edyta Matulewicz, nie rozumiemy się. Mariel, skoro jesteś osobą wierzącą, to powinnaś znać Słowo Boże. Palzuana, proszę cię, no. Tak mnie tam wcześniej pomogłaś przy tej sytuacji z Bogusławem, bo ja bym ją przegapił, nie? Bo po prostu nie czytam cały czas czatu, nie? I bardzo mi pomogłaś. Napisz coś. If Poland needs it now, it can count on us. It is very important for us to emphasize our solidarity and to help Poland if it needs it. Chciałbym naprawić tą sytuację jakoś. Zdjąłem Rym Cym Cymowi moderatora, bo ja nie chcę tracić moderatorki Palzuany, bo bardzo ją sobie cenię, jej pomoc. At the same time, the escalation of tensions on part of the Kremlin is centered around Ukraine, where Russia A teraz jak będzie Rym Cym Cym cię obrażał, to możesz go zbanować. Ale ja naprawdę nie chcę wojen, no. Ludzie, no. Palzuana. No i zobaczcie. No dobra, no jak idziesz spać, to dobranoc, bo napisałeś dobranoc, tak? Ale mam nadzieję, że jeszcze słyszysz. Musi ją przeprosić. Ja też tak uważam. Jeśli ona powiedziała, że nie odbiera tego jako heheszki jakieś tam, czy jak to tam ujął kolega, According to Axios, Ukraine has reacted negatively to Germany's efforts. One of Zelensky's advisors said he was shocked, saddened and embarrassed by German attempts to save Russia's most dangerous geopolitical project.
I hope that this security through strengthening the alliance here on the eastern flank, but first of all through strengthening the readiness Nie is chcę, already being nie chcę, realized nie and will chcę. be realized. Chciałbym, żeby Palzuana była z nami. Palzuana, to, że ja się długo zastanawiałem, to też wynika z tego, że chciałem to poczytać, tak? Ja nie lubię podejmować pochopnych decyzji. Nie chciałaś demokratycznego głosowania? Nie było. Była autorytarna decyzja. Bo chcecie mieć w zespole naszym, no. Kurczę. Proszę się nie obrażać na tematy religijne. Wiecie co? Zostawmy te tematy na razie, dobra? Poruszymy je kiedyś indziej, dobra? 50/50. Kończę ankietę. Nie będzie na razie czytania Biblii. Proszę Cię, kto tam pisze o tych sprawach, nie kłóćmy się. Jak już widzimy, że nie jesteśmy w stanie kogoś przekonać do swoich racji, to nie przekonujmy go dalej. Bo na pewno tym go do swoich racji nie przekonamy. From nursing to air conditioning technicians to logisticians and academics, there will be a shortage of skilled workers everywhere, said the head of the labor agency. Siebie różnie. To przepraszam, a tak to nie. Nie no, napisała, no, ewidentnie, no, obraziła się. Widzisz, no, jest wieczór, ludzie są zmęczeni. Może coś za dużo, za szybko napisałeś i tak dalej. No i poczuła się urażona, no. Nie no, kurczę. Jak ja nie lubię takich wieczorów. Akurat, znaczy w przypadku Bogusława bardzo dobrze i tak dalej się wszystko zostało prawidłowo sytuacja została zamknięta, tak? I nieważne, że to był wieczór i już byłem zdenerwowany na sam wieczór, że takie sytuacje. I teraz znowu, no kurczę. Nie bądźmy zespołem takim. Nie kłóćmy się. And this is what we are going to talk about on my show. My name is Michał Rachon. This is Rakrakal, and we are rolling. No było, no. Ja widziałem, ale też nie chcę takich decyzji podejmować pochopnie, bo ja nie wiem, bo wy rozmawiacie, ja też nie cały czas czytałem ten czat, nie? O co tam poszło i tak dalej, dokładnie, na samym początku. W tym ostatnim wpisie Palzuanka napisała, bo ja powiedziałem, że czy robimy demokratyczne głosowanie, czy co, za czym ona jest. Palzuana, nie? I bez głosowania. Czasami ale ja nie chciałem głosować nad Palzuaną, tylko nad Rymcymcymem. I tu Palzuana naprawdę była, no ja widzę, że dziewczyna się urażona była, nie? I nie chciałem głosować na temat Palzuany, tylko Rymcymcyma. Bo tak chciałem, żeby tak było. Demokratyczne decyzje. No ale już w pewnym momencie zrozumiałem, że jest ostra sytuacja, że dziewczyna naprawdę faktycznie się obraziła. Zdjąłem Rymcymcymowi moderatora. No i teraz czekam, aż coś napisze Palzuana, ale już chyba poszła faktycznie spać. Ojku. Bóg jest miłością, nie kłótnią przez wiarę. Nie kłóćmy się, dokładnie. Nie, po prostu, wiecie co? Widzimy, że to nie wychodzi, w tym temacie zaczynamy się kłócić, a mamy taką zasadę, że nie robimy wojny polsko-polskiej, tak? To po prostu zmieńmy temat. O, zobaczycie. Film wam puszczę może dokumentalny. Zaraz zrobię głosowanie. I kończymy te tematy, dobra? Proszę jedną stronę i drugą. Nie chcę... Ja nie wiem, kto jest skąd i tak dalej, nie chcę tych kłótni. I zobaczcie, no i ja nie wiem, czy Palzuana tu wpadnie. Obiecała, że wpadnie, ale dzisiaj już raczej nie wejdzie. Dobra, wariacie, opowiadaj, co tam na granicy. Koniec tych kłótni. No to mogę puścić po prostu raport z granicy, ale już leciał.
Robimy głosowanie odnośnie filmu dokumentalnego. Była jakaś prośba kiedyś. Or if it is the union between Russia and Belarus, and so they somehow are situated between these two extremes. So they are of course obliged to support Poland as being a fellow EU member, fellow NATO member, and so forth. Naprawdę nie chciał, bo cenię sobie Palzuanę. I tylko ze względu na szacunek do niej podjąłem tą, przepraszam, że to trochę trwało, bo musiałem jeszcze przemyśleć i jeszcze poczytać to. Macie ankietę. Albo kończymy po prostu, nie wiem, o pierwszej, jeszcze pogadamy, ale już bez filmu, nie? Albo film dokumentalny jakiś. Nie mówię, że będzie długi. I ze względu na to, że może ja tak milczałem na początku i tak dalej, nie? Chciałem tam poczytać te komentarze. Może ona też mnie nie zrozumiała, no chciałem głosować na temat Cymcyma, ale jeśli nie chciała, to już złamałem tą umowę z wami, że decyzje odnośnie moderatorów będą demokratyczne, bo ona ewidentnie była obrażona, więc usunąłem moderatora Rymcymcymowi. I teraz uważam, że Rymcymcym obraził Palzuanę i ona ma moderatora i jeśli chce, to go niech usunie, tak? A jak nie chce, jak się pogodzą, to tak bym chciał właśnie, żeby się pogodzili. Przeprosili i pogodzili. Widzisz, Rymcymcym, no wzięła dziewczyna to do siebie, bo ona często siedziała dłużej, a teraz napisała, że idzie i od razu jej nie ma. Wyłączyła telefon. Ja też nie wiem, jaki jest poziom złości u Palzuany, bo nie wiem, jak to mocno odczuła, tak? I nie chcę z kolei banować Rymcymcyma. I tym ruchem, zdejmując mu moderatora, daje po prostu taką możliwość Palzuanie. W końcu przecież wcześniej na Rymcymcyma sporo osób głosowało, że jest za tym, żeby był moderatorem. Więc ja mu moderatora na razie nie zdejmuję. Coś czuję, że to moja wina. Mnie się wydawało, że się lubimy i heheszki. No tak, ale widzisz, no nigdy nie wiemy, jak druga osoba to może odebrać. Ja rozumiem ciebie, że forma żartu i tak dalej, nie? Tylko ja to odbieram jako taki ktoś z boku stojący, tak? Jeszcze kto przeczytał to później. A naprawdę zależy mi na Palzuanie. Jak ktoś napisała, że będzie, ale będzie tylko wpadać na chwilę. No ale podjąłem tą decyzję, Rymcymcym nie ma moderatora w tym momencie i niech Palzuana już podejmuje decyzję. Jak się z nim pogodzi, to ten. Jak faktycznie jej podpadnie, no to wtedy może być ban. Ale to już nie będzie jej decyzja. Teraz ma taką możliwość. A chciałbym, żebyście się pogodzili. Nie, to nie ma sensu, ludzie. Po co te kłótnie? Kurczę, ja w pracy ludzi godziłem, dziewczyny godziłem między sobą. Ludzie mają taki, że się kłócą, no. I potem niepotrzebne jakieś takie... Ja też rozumiem właśnie Palzuanę, nie? Bo rozumiem, jestem w stanie się postawić w jej sytuacji, że ona faktycznie mogła tak odebrać bardzo tak poważnie, nie? Że ją to zabolało. Edyta Matulewicz, czy ty nazywając mnie fanatyczką ukazałaś swoją miłość do mnie? Na większą chwałę Pana opuszczam czat. Cieszę się, że mogłam was poznać. Zbyszku, dbaj. Nie no kurde, no ludzie. A ja też nie chcę podejmować takich
pochopnych decyzji. No Rymcymcymowi zabrałem moderatora, żeby dać tą decyzję Palzułanie ewentualnie zostawić, ewentualnie innym moderatorom. Może jeszcze się pogodzą, nie wiem. A tu teraz Edyta odchodzi. Nie ma co, no widzimy, że ktoś nie chce na dany temat rozmawiać, no to też nie naciskajmy, tak? Można spróbować za jakiś czas, jak chcemy kogoś do czegoś przekonać, ale faktycznie, no. Rymcymcym, ja byłam szybko psychiczna dla ciebie, ale przyznaj, że lubisz rozrabiać niekiedy, a z rzadka, aż draka wyszła. Niekiedy jesteś pochopny. I widzicie, i to też wyszło między innymi z tym, że jednej osobie się nie podobało, że druga osoba o czymś pisze, tak? Ale nie, szukajmy zgody, takich tematów wspólnych, gdzie możemy się pogodzić, znaleźć jakiś wspólny temat. Jakiś taki Rymcymcym Mariel, bo potraktowałem ją jako swoją kumpelę, co było błędem, bo moje poczucie humoru raczej ją razi. No, bo ty może jako poczucie humoru faktycznie, a ona wzięła to do siebie, no. I też dlatego nie chcę, tak jak w przypadku Bogusława Skierki. Bogusław Skierka dostał usunięty z moderatorów i od razu dostał bana, nie? Czy dałem mu po prostu bana i automatycznie został usunięty z moderatorów. Miłość jest najważniejsza. Znajdźmy wspólne tematy. Zobaczcie. Ja wam powiem jedną rzecz, taką mądrość życiową. Miłość to sztuka godzenia. Tak jak w małżeństwie. W małżeństwie jest się długo. Też są kłótnie. Ale właśnie trzeba znaleźć tę wspólną rzecz, takie dojście do zgody. Jedna osoba daje krok w tył, druga osoba daje krok w tył. Czy tam do przodu, do pocałunku i godzimy się, tak? Ukraina, Lubin. Hello Ukraine. Witam Polska. Dobra, koniec tego tematu. Bardzo chciałbym, żeby jutro to się wszystko wyjaśniło i żeby było dobrze. Który humor? Taki humor. Idź do D. Dlaczego Grażyna Wójcik tak piszesz? Do kogo to piszesz? Nie wiem do kogo, może ja jestem... Nie rozumiem kontekstu chyba. Do kogo to piszesz? Ona musi to przemyśleć. Ty piszesz do Rymcymcyma. Nie, już nie wyzywajmy się. Ja wiem, no było to mocno przesadzone. Po prostu liczyłem na to, że moderatorzy, chociaż mało ich było i dlatego może Palzułana też nie chciała. Ona się tak poczuła urażona, że już nie chciała, nie była za tym, żeby było demokratyczne głosowanie nad moderatorem. Więc podjąłem tą decyzję autorytarną, ale tylko po to, żeby ratować to wszystko. No. Czasami tak trzeba. No w tym momencie nie możesz poradzić, bo po prostu dzisiaj już jej nie ma, jutro będzie. Obiecała, że jeszcze wpadnie, ale ja jej moderatora, pomimo jej prośby, dzisiaj nie odbiorę, bo chcę jeszcze dać jej, sobie i nam szansę. Jutro wejdzie do nas Palzułana w odwiedziny. Jak jutro mnie poprosi, żebym usunął jej moderatora, to jej usunę. Chyba że usunę jej dzisiaj, a jutro jak wejdzie,
to jej od razu dam. Co wy na to? Nie, już sam nie wiem. Wiem, mówiłem, że na wyraźną prośbę, jak ktoś będzie chciał usunięcia moderatora, to mu usunę tego moderatora. Ale nie chcę, naprawdę, w przypadku akurat Palzuana bardzo dużo mi pomogła w pozbyciu się pewnych osób, bo i zrobiła print screena, zaznaczyła kto co mówił i tak dalej. Napisałem do diabła. Nawet takie wyrażenie, dziewucha, co to jest? O, ja teraz będziesz codziennie musiał kwiatki dla Palzuany wysyłać. Trochę kultury, rymcymcym, lepiej się nie odzywaj już. No co, może tylko poprosić ją o wybaczenie i żeby go nie zbanowała, bo teraz ma taką możliwość. Nie wiem, czy czyta, no. Ale w przypadku Palzuany naprawdę nie znam dziewczyny i tak dalej, ale naprawdę zależy mi na jej osobie, na jej obecności tutaj. Professor, my two final questions. Ja się One is on the zdenerwowałem. very nature of the creating of this conflict. The Dużo analyst pomogła, no. of the situation on Kremlin must have noticed that the migration issue divides European Union. So it looks like it was the reason for which the migration flow, artificial migration flow, was used as a tool against European Union. This is also a challenge for the European community, despite the fact that we have a Odnośnie different czego? views on migrations. What's your take? Bo ja już nie mam siły, już nie wiem. Nie kłóćcie się, kochani. Kenji Price napisał i teraz jestem w szoku. No właśnie, no. Słuchajcie, też odpuśćmy Ewie. Ewa, też odpuść. No nie chcą rozmawiać o tym, to zaznacz, że no, wierzysz w Boga i tak dalej. Ja nie bronię tego nikomu, żeby ktoś wypowiedział się na temat Boga i tak dalej. Using migration and artificially created migration as a lever could provoke very interesting effects in dividing society. So from that point of view, strategically, this is quite understandable, quite intelligent. What they did not really realize, I think, is that for many conservatives, essentially in Europe and in Western Europe, seeing Russia and Belarusia using migration as a tool against Europe is contradicting everything that the Kremlin has built up in propaganda during the last years. Many people in France or in Germany still see Vladimir Putin as the one who is defending Christian identity, European values, no widzisz, traditional European values. Poczytaj sobie, bo widzisz. I mean, this is This is one of the most important keys of his propaganda. That's true. This is the way he wants. A poczytajcie te komentarze, ja już nie mam siły, no. Tak mi ciśnienie wzrosło, no. Zaczęło się, że chyba Ewa pisała o Bogu, nie? I taka dyskusja wybuchła. Jedni za, drudzy przeciw, jedni, że nie wiem, czy sekciara, czy jakoś tam, czy nie wiem. Ale ja się nie wypowiadałem, tak? Ja czytałem tylko. Lubię was wszystkich, nie kłóćcie się, nie stracić takich fajnych ludzi. I nie wiem, Palzuana chyba trochę wzięła w obronę Ewę Leipold, nie? Czy tam, nie wiem, Edytę? Nie wiem, kogo tam wzięła w obronę. Bo ja też tak wszedłem i patrzę, kurde, co się dzieje? No ludzie. I tu mnie nagle... No ja mówię, no to dobra. Poczuła się Palzuana urażona, to może zróbmy to tak, jak postanowiliśmy, że demokratycznie głosowanie zrobimy w sprawie rymcymcyma, nie? Ale nie, chyba tak mocno była Palzuana, nie wiem, odebrała to wszystko, że po prostu
Ona napisała, że nie chce żadnego głosowania. Ona chce, żebym jej zabrał jej moderatora, żebym zabrał, bo ona już tu nie chce być. I tylko czasami będzie wpadać, ale i ona nie chce być moderatorem. Że obiecałem kiedyś, że ktoś będzie prosił o zdjęcie moderatora, to zdejmę. Wiem, tak obiecałem. Ale chciałem jeszcze czegoś takiego, jeszcze to przeczytać, jeszcze... No nie wiem, żeby to jakaś zgoda, no myślałem, że Rycznicym się jakoś przeprosi, że uda mu się dziewczynę po prostu przeprosić. A pamiętajcie, naprawdę coś mówiąc, możemy drugą osobę skrzywdzić, bo nam się wydaje, że w porządku będzie, nie przejmujmy się, fajnie będzie i tak dalej, powiedzmy to. A ta druga osoba może naprawdę się poczuć urażona, a szczególnie kobieta, bo kobiety są wrażliwe naprawdę. I powiedziała dobranoc i nie ma jej. Mam nadzieję, że słucha. No. Bo nie chciałem od razu się zgadzać na zdjęcie moderatora, chociaż kiedyś to obiecałem, bo szanuję. Chciałem jej dać szansę, że jeśli ona chce, to ja zabieram Rymcymcymowi moderatora, a już co ona zrobi, jaki będzie wyrok, to już jej chciałem zostawić, bo ona już jest moderatorem wciąż, a on już nie. Rymcymcym, nie? No przecież wcześniej też demokratycznie Rymcymcym chyba jako pierwszy był wybrany demokratycznie na moderatora. Tak mi się wydaje. Professor, thank you very much for your presence on Rakrakon. See you next time this process is developing, so probably we are going to have a chance to talk again. Thank you. Rymcymcym, na razie siedź cicho. Dobra porada w sumie. And other members of the Belarusian opposition in their appearances in the European media declared their support for Poland and its efforts at the Belarus. A mnie aż tak, o tu, żyła. Bo naprawdę, wiecie, to nie to, że nie zabiorę na jej prośbę, Paul Złany, nie zabiorę jej moderatora. Tylko chciałem, żeby to było jednak przemyślane. Jak mnie jutro poprosi Zbyszek, faktycznie zdejmij mi tego moderatora, to jej zdejmę. Naprawdę, zdejmę jej. Jeśli mnie drugi raz poprosi, tylko nie chciałem, żeby tak na gorąco była taka decyzja podejmowana. Naprawdę. Poland, Svetlana Tikhanowskaja goes with a very direct message on the nature of this issue. Ale widzisz, ty tak odebrałaś, ale ona zupełnie inaczej, no. Też trzeba być wyrozumiałym, no. Ktoś inaczej zrozumiał twoje słowa. Ja nie staję ani po tej stronie, ani po tamtej, tak? Ale jak cię znam, przed chwilą pisałeś, że dopiero... że myślałeś, że ją znasz. kind of to create this turmoil so that the attention is distracted from the situation in Belarus. Jak jutro Paul Złana mi napisze drugi raz, że prosi mnie, że obiecywałem zdjęcie moderatora, to zdejmę jej, ale nie chcę teraz podejmować tej decyzji, dzisiaj w nocy. I w przypadku każdego innego moderatora zrobiłbym to na prośbę od razu. Ale ja cały czas z tyłu głowy mam to, że mi Paul Złana naprawdę pomogła. Wcześniej, z tego czasu. Tam przy tych sprawach z tym Bogusławem. A wszystko, widzicie, w wyniku z jakiejś kłótni
bo ktoś pisał obok, no i kurczę. Tak, przekaz dla ciebie i innych. Nikogo nie zmuszałem, aby sprawdził, a potem mnie sądził. No, ale też, właśnie można napisać raz, 2 czy 3, ale już więcej nie, no nie chcą rozmawiać na ten temat. Nie ma co się kłócić, bo to nie ma co się kłócić wokół tematów wokół religijnych, tak? A, bo ty, Kasia Becia, poszła spać. No tak. A co się stało, że się obudziłaś? Dziewczyno, ty masz problemy z zasypianiem, kurczę. Ja cię do lekarza muszę wysłać. Jakąś melatoninę chociaż, kurczę. Rano do pracy. A nie, ty nie pracujesz, tak, Kasia Becia? Bo już nie pamiętam w końcu. Jak Kasia Becia by mnie w tym momencie poprosiła: Zbyszek, już nie chcę być moderatorem, zdejmij mi moderatora. Zdjąłbym. Na jej prośbę bym zdjął. Ale naprawdę, w przypadku Polzuany, po tym, co kiedyś mi naprawdę faktycznie pomogła, tam było totalne przegięcie. Nazistowska wręcz odzywka była i bardzo dobrze. Dobra, uciekam, gdyby coś... Ale nie no, przecież można być. Tylko na razie nie wiem. No coś musisz wymyślić, Rymcymcym. Bardzo bym prosił. No ale można wejść, chociaż posłuchać nas. Albo wejdziesz, poczytać, czy w ogóle Polzuana przyszła. O, właśnie. My musimy się nazywać ekipa Zebola. Kurde, my jesteśmy ekipą Zebola, nie kłócimy się. Jutro będzie tytuł Ekipa Zebola na czacie. I będzie wyższe pozycjonowanie od razu, nie? Więcej widzów nas odwiedzi. Patrzcie, pierwsza w nocy 18 osób. Dzisiaj nie było źle. Tylko w sumie nie było dużo osób, bo widocznie mniej, ale więcej w ciągu minuty było. Ale może dłużej siedzieli po prostu. Nie, ja dzisiaj tego filmu dokumentalnego nie puszczam, bo ja nie mam... Nie mam dzisiaj, wiem, że głosowaliście, ale nie wiem, o 1:00 będziemy kończyć. No, nie kłóćmy się, nie prowokujmy się, nie... Normalnie, jak to się wszystko stało, to mi tu zaczęło chodzić, tak czułem w środku. To tętno. Teraz nie wiem, bo Polzuana może się czuć też urażona, bo stała się sytuacja, jak się stała. Teraz może ona ma do mnie pretensje, nie wiem. In Belarus last year, and they helped the regime to rig the elections. And interestingly, the Kenji Price najlepiej napisał. Nie ma się co kłócić. Fajny zespół stanowimy i po co te kłótnie? Teraz was zaspamuję, bo i tak nie zbanujecie mnie. No możecie mnie zbanować nie wchodząc tu, to nikomu nie bronię. Nikogo nie zmuszam, żeby wchodzić na mój kanał. Who came to Belarus by their will. Yes, they were lied to, they were misled, but nevertheless they ventured to go to Belarus. Poczekajcie, może Polzuana nas ogląda jeszcze. Wiecie co, chyba
international law of crossing the border, but also national law. Coś mi się wydaje, że Palzuana jest dalej na czacie. That is very interesting. The point you made Poczekajcie. on the activity of the Red Cross as a part of the authoritarian Oślepiłem cię. regime, especially if we No widzisz? consider that the humanitarian activism, so-called humanitarian activism, and humanitarian Poczekajcie. Ja coś wysyłam do Palzuany, bo nie, mam podejrzenie, że może jeszcze czytał. A, za dużo tych serduszek daję. Mam przeczucie, że ona chyba jest tutaj. Bo jak pisze małpka Palzuana, to podświetla mi ją, żebym ją wybrał. A wczoraj ktoś mi w nocy napisał, chyba rymcymcym, i chciałem mu coś odpowiedzieć 8 minut później, nie? O 4 rano. To już mi go nie podświetlało, czyli wyszedł z czatu. A Palzuana może... Kurczę, coś mi się tak wydaje. Czekajcie. O. No, musi tu być na czacie. Palzuana, przejrzałem cię. Jesteś na czacie. Bo wczoraj w nocy o 4 był testowy stream. Rymcymcym coś mi o 4 napisał, że nie może spać. I po prostu wszedłem i chciałem mu odpisać 5 minut później. I nie chciało mi podświetlić jego imienia, żebym całe imię wybrał. Czyli po prostu już wyszedł z YouTube'a. A Palzuana? O, biorę Palzuana i podświetla, żeby ją wybrał, żebym uzupełnił wpis. I po prostu o, serduszka dla dziewczyny. Ona czyta, no. Tak mam właśnie takie przeczucie, kurczę. Ja tutaj... O. Kurczę, szanujmy się i kochajmy się. Może mniej serduszek, żeby to tak było bardziej o. Tak to trzeba. Kobiety to są bardziej delikatne i tak dalej. Trzeba naprawdę ostrożnie do kobiet. I bądźmy wyrozumiali. Where in the world is Matthew Tyrman? Looks like he is back in United States. Jeszcze żona mnie z domu wywali. Nice to meet you. You look great again. Nie? I feel good. Przepraszam, że Palzuana z małej litery, ale to Palzuana sobie tak założyła konto. Może to przeczyta. Shocking story. I don't know if all our viewers are familiar with the Wierzę w moc miłości, patrzcie. of Mr. Epstein of the Lolita Express issue. Daj spokój. One of the dark stories that we actually to do came to know, which is Palzuana. very strange, thanks to the Palzuana, wracaj. Ja wiem, że tu jesteś. I think 2 years ago. Chyba, że odeszła od komputera, poszła się załatwić czy kolację zjeść. Ale no, ewidentnie wybieram Palzuana i podświetla. A teraz wybiorę jakiegoś użytkownika, którego nie ma. Poczekajcie. Kogo nie ma? Kto poszedł? Kasia Becia może poszła spać. Poczekajcie. Mopka. A Kasia Becia jeszcze siedzi. Czekaj. Jakbym wybrał kogoś, kto wcześniej poszedł spać. Zaraz zobaczę. Kto tu szedł spać? I sprawdzę. Kto się żegnał wcześniej? Idzie spać. No wiem, Kasia Becia też miała iść spać, ale obudziła się. Czekajcie, ktoś tu się jeszcze żegnał. Oprócz Kasi Beci. Kurde, ale my mamy... Ja cię kręcę. Normalnie ktoś szoty może kręcić, nie? Taka drama, cholera. Będzie dobrze. Ja wiem, że czuję, że Palzuana wróci. We had a former president of United States on board of so-called Lolita Express. We had a man who had billions of dollars. We also had some strange islands with the Kto tu szedł spać, kurczę, nie wiem. Szukam osoby, która mogła... No, nie ma co tak w sprawie Boga też spamować, czyli dużo wrzucać, nie? Tematów.
Po prostu no nie chcą to nie na siłę. Za jakiś czas no, można spróbować. We don't know who he was working for, if he was working for the CIA. Of course, the conspiracy theories and rumors circulate. Mossad. He definitely had a lot of dirt on Prince Andrew, who has been sort of ignominiously pushed to the side of the bo ja tak prawie się poczułem, mało się nie because popłakałem, of all these autentycznie, aż mi connections. tu tak chodziło. Young women that were trafficked in by Epstein to service the needs of elite high-ranking men like Bill Clinton, like Bill Gates, potentially. The amount of names that have been bandied about that have been on Epstein's private Nie będę mógł planes on the zasnąć, way to no. his Będę private myślał island o in tej the kłótni, Caribbean co? called Nie chcę Lolita was stracić, Express. no. And the Epstein Island include Prince Andrew, include just a huge amount of big names. John Roberts, the Chief Justice of the Supreme Court, has been rumored to be in this circle as well. And then Epstein, after getting a sweetheart deals for years and not being prosecuted for open knowledge crimes. The only accountability he ever had was when Donald Trump kicked him out of Mar-a-Lago because he was hitting on all the members' young daughters. So Donald Trump was on the side of Wszyscy muszą się dotrzeć, każdy z nas ma inny charakter, no dokładnie, no. Bill Clinton obviously was not. Dlatego ja też nie chcę podejmować pochopnych decyzji. Uważam, że w przypadku Bogusława nie była pochopna decyzja. I w tamtym przypadku bardzo mi palzołanka pomogła, nie? Ale nie chciałem też takiej decyzji podejmować co do Remcymcyma, bo demokratycznie go ludzie wybrali na moderatora, więc ja mu odebrałem tego moderatora, już nie robiłem tego głosowania, bo nie chciała. Palzołana. Of such pending behavior. And I know from my own contacts in NYPD and liaisons to this federal facility that this is the most secure facility on earth. No inmate does anything without everybody knowing it. And the night he killed himself, all sorts of breakdowns, the guards all fell asleep. So it doesn't really suggest that there's been an honest reckoning over this series of events, which is why potem mi się wydaje, że przemyślał to, no. Że faktycznie może źle zrobił. Bo według mnie źle zrobił, nie? Ale mówię, że on tak przemyślał. Nie chcę tych kłótni, no ludzie, kurczę. Już naprawdę to się wszystko zaczęło docierać. Parę osób takich jątrzących zostało usuniętych i to już naprawdę prawie było dotarte wszystko. No ale jeszcze nie do końca ich widzę. In Miami. Matthew, we had to talk about the German election. We will not do it this time. We do not have time for this. But there is something very interesting going on in Chile right now. And this is also a part of the big populist conservative movement. Palzołanek, słyszysz, daj znać, no. Remcymcym usunął się na bok sam. Z tego, co tam czytałem, to uznał, że faktycznie przegiął pałę, no. No bo przegiął, no. Widziałem, że przegiął. Ja chciałem najpierw demokratyczne głosowanie, ale może to też się urodziło, ja nie wiem. Ale daj znać, kurczę. On się musi oduczyć. No, bo tutaj jest stream, nie? Czat. Ale na przykład będzie Remcymcymowi zależało na jakiejś, nie wiem, czy on ma dziewczynę, czy nie ma. Będzie mu zależało na jakiejś kobiecie, nie? Ale takimi słowami naprawdę można... Tak jak kiedyś z żoną na początku, tak chyba się częściej kłóciliśmy. Teraz jakoś tak każdy machnie ręką, wiecie. Ja odpuszczę, żona odpuści. Po co tu się kłócić? Nie, trzeba uważać naprawdę na słowa. Szczególnie wobec kobiet. Są bardziej delikatne, bardziej wrażliwe i to, co po chłopie, to po prostu płynie jak po kaczce. Kobietę serce zaboli od pewnego słowa, nie? Co ktoś inny w ogóle może, wiecie, spłynie po nim.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you for your time. We see each other on Rakrakon on TVP World on Thursday. No musi się oduczyć. Tu nie chodzi o znajdzie ofiarę, tylko po prostu będzie miał mniej przyjaciół przez takie coś. Zebol, ja Ciebie szanuję jak kumpla. Zżyłem się z Twoimi streamami. Będzie dobrze. Też bym chciał. Po to między innymi dzisiaj pisałem niejako do twórców OBS-a, tego programu do streamowania, żeby coś mi pomogli, żeby nie zrywało po takim dłuższym czasie tych streamów, żeby tego ramu nie przepalało, żeby nie zapisywało. Teraz mamy 7 GB ramu zrzuconego na SSD-ka, bo to jednak ja przez miesiąc 1 terabajt zapisów zrobiłem, nie? A dysk mam taki, co ma wydajność 180 TBW i potem padnie po prostu. Też to zrobiłem po to, bo myślałem, może dłuższe te streamy będę robił i tak dalej. Po prostu jak standardowo będą wieczorne, ale na przykład rano chciałbym zagrać. Póki nie pracuję, nie? Jak już pójdę do pracy, no wiadomo, że to tych streamów takich nie będzie. Chyba że będą ważne wiadomości, nie wiem, z Ukrainy czy z tego, no to wtedy zostawię i pójdę do pracy. Ale właśnie też, ja to też robię dla Was, żeby nie było tego wywalania streamu, tylko żeby cały czas ten jeden stream szedł. Ja też się z Wami zżyłem, no. Dlatego mi na tej Valzuła nie zależy, kurczę, naprawdę. Bo pomogła. Ale takie rzeczy pamiętam. Is a conference organized by Visegrad Group countries that operate in sectors related to the subject of sustainable development under the patronage of the President of Hungary. Zależy na jakim poziomie będzie mezalians. Ja to tak, akurat tego mezalians musiałbym zobaczyć, co dokładnie to oznacza. Mniej więcej wiem, na jakim poziomie będzie mezalians. Chyba że mi napiszesz, o co Ci dokładnie chodziło w prostszych słowach. Mezalians, małżeństwo z osobą niższego stanu, na przykład szlachcica z chłopką. A, czyli taki związek, nie wiem, nieuważany podług, nie wiem, osób z zewnątrz, nie wiem, czy o to Ci chodziło. And that's not the last important meeting of the day. Today also the NATO foreign ministers and also Antony Blinken met in the capital of Latvia, Riga, to discuss Dokładnie nie wiem, o co Ci chodziło. For the first time ever the meeting took place in this country as no wiecie, no Wy jesteście przyjacielami z czatu, tak? Wiadomo, że w życiu takim osobistym to tak się nie szafuje tym słowem też, tak? Ja naprawdę w takim życiu normalnym to niewielu przyjaciół, bo przyjaciel to jednak ktoś, na kogo można liczyć, ale naprawdę na Valzułanę mogłem liczyć. Naprawdę mi dziewczyna pomogła. Jej się chciało wejść, cofnąć gdzieś tam na streama, zrobić print screena, zrobić strzałeczki i przysłać mi to. The Secretary of State assured about US commitment to Latvia and noted that as of 2015, approximately $400 million has been allocated to strengthening its security. Blinken took to Twitter to thank the Latvian Valzułana, jesteś bardzo kochana, ale po co tu znak zapytania? Ona jest kochana. Chyba niechcący Ci się Kenji Price wcisnął z rozpędu. It was a pleasure to meet with Latvian Foreign Minister Edgars Rinkēvičs in Riga today. The United States ja nie będę mógł się doczekać jutrzejszego streama. No. Ale jedno obiecała, że po prostu będzie tu wpadać. Może nie wiem, czy ona już widzi, że nie ma moderatora, tylko teraz po prostu chce odpocząć. No. Każdy ma prawo też. Ja nikogo nie zmuszam, jak ktoś nie może raz na tydzień wchodzić, albo w ogóle, no.
Ale naprawdę obiecywałem, że każdemu zdejmę moderatora, jak poprosi ta osoba modująca. Poprosiła mnie, ale tak sobie cenię jej pomoc, że chciałem się wstrzymać jeszcze. Ale widzicie, no nie. In an interview for Dmitry Kiselov, Belarusian Zebol, self-proclaimed to bardziej leader miało Alexander być, czy jest Lukashenko na stated czacie, that Crimea a nie is czy legally jest a kochana. Russian-owned territory. Aha, He jesteś had kochana? already said that Crimea Tutaj? is de facto Russian, A stated widzisz? Lukashenko. Jeden odbierze daną wypowiedź tak, inny zupełnie inaczej może odebrać. Ja to rozumiem, nie? Which began the bloody conflict between Russia and Ukraine. Ja to wiem, dlatego też boję się podjąć taką pochopną, zbyt szybką decyzję. Until now, Belarus has not recognized Crimea as Russian. Ukraine and most of the Może nie wiem, może ona jest palzłana, the urażona Crimean Republic to be part of Ukraine. The brakiem Republic of mojej Crimea szybkiej and reakcji, tak? Sevastopol are recognized as Russian only by Afghanistan, Cuba, Nicaragua, North Korea, Syria and Venezuela. And now, during an economic forum held in Moscow, Russian President Vladimir Putin made several statements accusing the West of being responsible Putin for must the go to deteriorating jail. relationship with his country. He also warned that certain kinds of help provided to Ukraine are unacceptable to Russia. Dokładnie, no widzisz. President Człowiek się całe życie uczy. Vladimir Putin has participated in an online economic forum on Tuesday. Jak to mówią właśnie, miłość to sztuka wybaczania. To nie to, że ja kocham kogoś tutaj tak jak swoją żonę, czy swoją rodzinę i tak dalej. Ale jakby nie było, jest taka forma takiego, nie wiem, związania. Bardziej może przyjaźń, nie? Taka przyjacielskie nastawienie do siebie i tak dalej. President Putin also stated that his country's current tense relationship with Ukraine is another situation which could cause a conflict with the West. He hinted that providing further assistance to Ukraine will be considered by Russia as a threatening act, which Russia will not allow. Wiecie, że ja się teraz czuję bardziej winny całej tej sytuacji. Że po prostu napisała, nie ma mnie i już nie będzie mnie tu. Czasami wpadnę, ale poczytać. Ja się teraz czuję winny. Jako prezes, nie? Mogłem szybciej zareagować czy coś, no ale chciałem tam poczytać. Ukrainian has announced his country and Russia will organize joint military exercises in South Belarus along Ukraine's northern border, and Belarusian leader Alexander Lukashenko has pledged to support Russia in case of an armed conflict. So it's worth to ask the question, are these acts Byłeś między młotem i kowadłem. No właśnie, po troszku tak, no. Ale naprawdę stoję w tym momencie po stroje naprawdę palzłany, bo miała prawo się poczuć urażona. According to the country's president Volodymyr Zelensky, there is a real possibility of conflict escalation. Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba has announced that Russia deployed over 40 tactical battalion groups consisting of 100,000 soldiers in Russia-annexed Crimea and the Donbas region. Kuleba added that the Kremlin refused to explain its actions along the Ukrainian borders in Crimea and Donbas. In his opinion, Russian forces have been on the border with Ukraine since spring this year, and Moscow has not in fact withdrawn them, regardless of the declarations made. In an interview for the Military Times portal held in the second half of November, znamy się od 2 tygodni maksymalnie, nie? A człowiek się z tymi, co częściej piszą, to jakoś tak związuje, nie? Tak emocjonalnie, nie to, że miłość i tak dalej, tylko chodzi się taką wspólnotę się czuje i źle się czuje, że ktoś się źle poczuł z jakiegoś powodu i odchodzi. German Foreign Minister Heiko Maas warned Russia against attacking Ukraine. He stated that Russia will have to pay a high price for any form of aggression. He added that NATO's support for Ukraine is unwavering and its independence, territorial integrity and sovereignty are not subject to discussion. Że on napisał,
Rym Cym napisał do Palzuany: jesteś w uj zakręcona. Bo tam zaczęła bronić tej drugiej strony, bo tam była dyskusja odnośnie, nie wiem, jakichś tematów religijnych, tak? Ktoś tam namawiał na jakieś swoje te przemyślenia religijne i tak dalej, żeby widzowie weszli gdzieś tam poczytali na ten temat. I tak się zrobił taki front i zaczęli wojować. W sensie dyskutować. Tam potem zauważyłem, jak się ta kłótnia zaczęła taka, że się po prostu pokłócili. Palzuana wzięła kogoś w obronę, a Rym Cym napisał jej, że jest w uj zakręcona. Bo chyba pełnego słowa nie mógł napisać, bo ja chyba dodałem do blokowanych. Nie wiem, czy napisał całe słowo, czy w skrócie napisał. Bo tu już się takie zrobiło, że podział, że ktoś, że to już jakieś sekciarskie sprawy, no już nie przesadzajmy, no. Ja już w pewnym momencie zaproponowałem, że Biblię będę czytał. Było 50/50. Możemy zrobić kiedyś. Jakbyście kiedyś chcieli, to możemy zrobić. Ja do kościoła nie chodzę, ale mogę poczytać Biblię. Może, nie wiem, może jest taka ochota wśród widzów. These provisions were already voted through the House of Representatives and now await Senate approval. German diplomats call for alternative ways of applying pressure on Russia. However, the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, whose country is directly threatened by Russian aggression, has voiced his approval of American legislators, which in his eyes can dissuade Kremlin from escalating the conflict with Ukraine. Rym Cym może kiedyś po cichu wrócić, żeby ją przeprosić. I może nie dostanie od niej bana. Bo ja też nie chciałem dawać Rym Cymowi od razu bana, tak? Tylko chciałem, żeby jeśli już, to niech Palzuana go zbanuje. Ale ja nie chciałem mu dawać tak jak dałem wtedy w Kierce, nie? Polish border guard officials ordered 33 people to leave Poland's territory. Two citizens of Ukraine have been arrested. Nie będę bronił for abetting. Rym Cyma. Groups of aggressive migrants were forcing the Akurat border w tym near przypadku uważam, że mogła poczuć się urażona. No, tym bardziej kobiety to inaczej odbierają. Są bardziej wrażliwe, nie? Chociaż też nie zawsze, ale Today at approximately 2:30 a.m. on the section protected by the border guard post in Szudziałowo, a group of aggressive migrants tried to forcibly cross the Polish border with Belarus. Stones, metal pipes and firecrackers were thrown towards border guard officials and soldiers. The attempt was prevented. The Polish border guard has recorded almost 40,000 attempts to illegally cross the Polish-Belarusian border from the beginning of the year. Most, that is over 17,000, were reported in October. Now, on Tuesday, the Caribbean island of Barbados has broken up with the British monarchy and became a republic. The transition to the Republican form of government was cause for great celebration for the Barbadian people, and the Prince of Wales attended the handover of power to the island country's first president. Take a look. On Tuesday, the Caribbean island nation of Barbados abandoned monarchy and became a parliamentary republic. The transition coincided with the country's 55th anniversary of independence, when it ceased to be a British colony and became a Commonwealth realm. The first president of the new country became Dame Sandra Mason, who previously served as a governor-general, representative in the government. The ceremony was also attended by Prince Charles, who attended on behalf of his mother, Queen Elizabeth II. Madam President, Prime Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, the creation of this republic offers a new beginning. President Mason, who took over as the head of state, was elected by the Parliament of Barbados. And with firm resolve and in one voice, from this day and forever, declare Barbados a parliamentary republic. In spite of the disestablishment of the monarchy, Barbados remains a member of the Commonwealth of Nations, an organization grouping most of former British colonies,
Some of the members retain the British monarch as the sovereign, while others are independent republics. November the 30th. It's worth to remember this date. So now we are back to the interview, which we already forecasted. Russian military buildup near Ukraine, ongoing migrant crisis. These are the most pressing issues of Central European, Eastern Europe. So this now. Interview with Lithuanian Prime Minister Ingrida Šimonytė, answering questions regarding this subject. Take a listen. Russia's responsibility and the issue of regional and European solidarity. What's the Prime Minister assessments of these two aspects? Well, I think that European Union has responded as a solidary union from the very beginning, because what started in August 2020, where Lukashenko stripped his people of their right to vote, a response of European Union was uniform. Nobody recognizes him as some legitimate leader of the country. And after the hijack of the plane that was following from Athens to Vilnius, there were sanctions that have been imposed, and was done very swiftly, very quickly, and level of agreement was very, very high. And since this hybrid attack started in summer, June, July, first at our border, then also escalated to borders of Poland and Latvia, response of both member states, but also European Commission and European institution was very supportive towards the countries that are facing this situation. And if we speak about responsibility of Lukashenko and Kremlin, then I would say that, of course, this is a direct responsibility of Lukashenko, because he and his regime is going around the world trying to lure more and more people into the flights that are coming to Minsk. But, well, we are not naive, and we know that this methodology was also used by Kremlin in previous years against Finland or Norway. So at least there is the same textbook that they use. In European Prime Minister, the Poland and Lithuania yet coped the immigration crisis or no? Pardon? The Lithuanian and Poland yet coped the immigration crisis. Well, I don't think that we're done. I mean, we're in some sort of a bad stability, I would say, because we all know that there are thousands of people who are stuck in Belarus. Yes, we managed, with the help of European institutions, to ground many of the flights that would be incoming to Minsk and bringing more and more people to Belarus and respectively to our borders. So this we managed to sustain. But we know that Lukashenko is going around and trying to look for new routes in other countries, and we just have to chase after him and try and persuade the countries do not lure into this and do not let their citizens to be part of this. So unless we sort out the situation with the people who are already stuck in Belarus, and then we can start talking about where it began, about release of political prisoners and new democratic elections in Belarus so that Belarusian people could vote, we will not be out of this crisis. And the last question is about relations with China. Yes, we know what we have downgrading relations with Chinese, and we stopped the visas. And what's your European Prime Minister? What we can do, and what we can see the perspective in the future? Well, I must say that I find it a little bit confusing, and I think this reaction is not something I would expect from a country. If you look at the details, what happened is that Lithuania strengthening the ties. Tak się osłucham tego angielskiego, prowadząc ten kanał, that is not a diplomatic representation. It is used or will be used for że hej, strengthening of, first of all, economic, but also scientific and cultural ties between our two people. So I would see that
This is a sovereign right of our country to do this. We are not canceling or questioning one China policy. So we just take it as a fact. But I would say that I would call this a too strong a reaction. Thanks. And that's a wrap for now. Stay tuned for more news from TVP World. Hello, everybody. I'm Don Arleth, and welcome to Eastern Express. This past Sunday saw the Central Asian nation of Kyrgyzstan go to the polls for the fourth time in 14 months. The parliamentary elections left much to be desired in terms of fairness and openness. Here's more in our report. Kyrgyzstan, a mountainous landlocked country bordered by China, Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan, which is also part of economic and security alliances headed by Russia. On Sunday, voters in the Central Asian country headed to the polls to cast votes for the fourth time in the past 14 months. I want to believe in the best, of course, that there will be worthy and young candidates. I hope that there will be no fourth revolution and that the choice will be fair. Only a few hours had elapsed since polling stations closed on November 28th, but 70% of ballots had already been counted, with the results showing 10 parties had exceeded the 5 percentage point threshold required to win seats in parliament. However, then the monitor went blank, and when the stats returned 40 minutes later with 90% of the votes counted, drastically different results, and numerous parties that appeared to be on the verge of entering parliament were unexpectedly pushed below the threshold.